studia i zrobić noże, czy robić noże? Custom powinien też cieszyć oko, nie oszukujmy się. Pokaż się w całości, musi widać tylko twój tyłek. Robisz noże drogie, ale za to... Tak, może nie było tanio, za to jest tępy. Dzień dobry, szanowni państwo. Witajcie na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. To wasz ja, ale echo. Zaraz zobaczycie, do kogo przyjechaliśmy. Będziemy gadać o idei, ale zobaczycie sobie shop tour, to się nazywa po amerykańsku. Czyli obejdziemy sobie warsztat, obejdziemy sobie kuźnię, ponieważ, proszę państwa, jesteśmy nigdzie indziej, tylko w kuźni trolla. Będzie się coś zadziewać i pewnie jak oglądacie ten film, to właśnie się zadziewa, albo się zadziało przed chwileczką, ale będziemy gadać o kolejnym kroku na drodze rozwoju Michała, czyli Trollskiego. Kto się interesuje nożami, kojarzy. Nasz przedstawiciel na świecie, jeden z, uczestnik Wykute w ogniu. Knife maker musi umieć wszystkiego po troszku. Wiem, jak wykuć ostrze. Ma swój kanał na YouTubie, 200 000 subów, więc to nie jest jakiś tam, wiecie, koleś, co sobie nagrywa filmiki, to już jest YouTuber. Obejdziemy sobie kuźnię, obejdziemy sobie warsztat, zajrzymy do Trollski Knife Academy, bo jest tutaj na miejscu, bo kiedyś była chyba gdzie indziej, ja tak kojarzyłem, a teraz właśnie Michał mi pokazał, że jest tutaj na miejscu. I zapraszam Was na pogadankę o twórczości Trollskiego, o warsztacie Trollskiego, o kuźni Trollskiego, o życiu nożownika na pełnym etacie i o nowej koncepcji, która właśnie wchodzi w życie. I ja Wam nie będę opowiadał, bo ja to jestem leszcz. Niech Wam opowie pomysłodawca. Góra z górą się nie zejdzie, ale troll z ogrem. Zapraszam na film. Tak, no przecież tata ci robi noże, żeby było na jedzonko dla pieska. Tylko dlatego, dzieci to tylko przypadek. Australian Cattle Dog. Widać mądrość w pysku, Mel Gibson miał takiego w Mad Maxie 2. W sumie to jest jedyne medialne wystąpienie tych psów. Jak byłem na wystawie nożowej, jeden taki maker z Belgii miał takiego psa. Dalej go ma, nazywa się Whisky. No to było z 10 lat temu, wiesz, ja uznałem, że będę miał psa, jak już dzieciaki będą trochę odchowane, że będę mógł poświęcić mu trochę czasu, nie? No i tak się trafił. I się nazywa Chivas. Chivas. Tak, bo cały miod był na C. Musiałem jakieś imię mu wymyśleć. I myślałem, nie wiem, też lubię jeepy, więc Cherokee, ale za długie, nie? 3 sylaby, więc padło na Chivasa. Dobrze, dobrze. Jest skochliwy. Tak. Chivas. Jaki ty jesteś agresywny. Pipi. Czekaj, odsunę, żebyście było widać. Wyostrzyć takiej odległości. Pamiętam, ale ma krótkie ostrzenie. Dobrze, jest 30 cm. Ale czekaj, bo jestem cały oblizany, naprawdę. Dzień dobry, Michał. Przedstaw Witam się ludziom, serdecznie, powiedz cześć. jak masz na imię. Mam na imię Michał. Jesteś nie. Nie. Wysoko funkcjonujący. Nie masz problemu z alkoholem, zawsze idzie załatwić. Nie mam. Zaczniemy od obejścia warsztatu, bo są 3 pomieszczenia. Jest warsztat, jest akademia, Tak. Czasami ktoś przyjeżdża zrobić sobie pod moim okiem. właśnie, i jest kuźnia. W kuźni będziemy sobie później gadać, ale najpierw obejrzymy warsztat. Nie będę ukrywał, że to jest warsztat, więc no zdarza się bałagan. To jest stary garaż, widać to po bramie. Jak budowałem się tutaj, to jeszcze wtedy nie myślałem, marzyłem po cichutku, żeby na full time'a przejść, ale bałem się, więc w pewnym momencie jak miejsca już tam, w tym miejscu, gdzie teraz jest akademia, było za mało, to po prostu padła decyzja, że przerabiamy to pomieszczenie na warsztat i to jest mój taki główny warsztat, no to i madło jedno, papiery ścierne, bałagan wszechobecny, ale no to każdy, kto ma warsztat, przy czym ja tu perfekcyjnie wiem, gdzie co jest. To jest kreatywny bałagan. Tak, to wygląda jak chaos, ale jest taki kontrolowany chaos. 2 piece hartownicze, No. jeden do odpuszczania, jeden do hartowania, oczywiście od Baltazara, czyli mini hell. Generalnie chłopak chyba dość dobrze to robi, bo te piece ma praktycznie chyba każdy maker w Polsce. Tak? Tak, no termopara do 2 stopni, sprawdzone kamerą Boscha, taką mam fajną termowizyjną, także faktycznie jest 3 stopnie przekłamania. Aha. Bardzo, No to a to nieźle. jednak powiedzmy w stalach narzędziowych, jakościowych 10 stopni już robi różnicę. To nie jest resor, który tam powiedzmy można go trochę przegrzać, coś nie dogrzać i tak będzie nieźle. Te stale, czyli ja na przykład tam mówię, preferuję 80 RV2, lubi jak jest te 850 stopni. I trzeba się tego słuchać i pilnować. Komora do... A ostrzałka co to? Wiesz co, ostrzałka to jest w ogóle też nowy temat. Dogadałem się z Kazakiem i jest Trollski Edition ostrzałka, takie akcenty papryczkowe, czerwone, skórzane, także
No generalnie te ostrzałki, wiadomo, też troszeczkę rynek zrewolucjonizowały, bo każdy tak naprawdę jest w stanie naostrzyć nóż na brzytwę. No czy was dorwał jakiś pad. Tak jak kiedyś nie przepadałem, teraz odkąd taki apexowy system jest, no to mówię. No fajnie. Wszyscy I w ogóle to takie jest ostrzą na- śliczności takie, wiesz, Ładnie jest mością, zrobiona, trzeba ostrość, przyznać no. tak, bo tutaj żeśmy rozmawiali właśnie, A, troszkę żeby było troszeczkę jakichś akcentów takich nieseryjnych w tej ostrzałce. Także można sobie u nich taką ostrzałkę nabyć. Pisali do mnie, ale nie pamiętam, na czym stanęło. No Bo to gadaliśmy, widzisz, warto no. sprawdzić, nie? Także słuchaj, tu jest strzałka, teraz tak, idziemy dalej. Nietypowe stale, najczęściej jakieś W2, z której bardzo fajnie Hammond wychodzi, jakieś kawałki damastu z Alabamy. To jak z Blade'a przywożę, zawsze kupuję kawałki, bo to jest bardzo fajne, żeby zrobić Sanmaja, to na boki, bo to jest niezbyt górnolotny damast, ale bardzo ładny kontrast daje, więc jak się w środek wgrzeje jakąś narzędziową stal, to bardzo ładne noże powstają. Jakieś 15-20 na damasty, no. Komora do piaskowania przydaje się, żeby przed klejeniem wszystko ładnie zmatowić. Bardzo ważny element warsztatu, bo jednak jak się jest zimno, to nie masz takiego uczucia w palcach i to tu dużo mówić, można sobie coś Tak. zepsuć, a nawet siebie, bo to mówię. Parę razy się zaciąłem, albo sobie jakiś kawałek palca coś tam nadciąłem i tu nic, a jak do ciepłego domu wszedłem, zaczyna boleć. Tutaj piła do laminatów, do drewna, regał na wszystko i na nic, czyli papiery ścierne, taśmy, prasa do kydeksu, chociaż nauczyłem się robić kydeks, nie porwał mnie, jest taki trochę bezduszny, także Skórka. niezbyt często robię. Rozumiem. Okej, do jakiegoś neka na szyję jest kydeks fajny, ale mówię, to jakaś faza i wtedy robię neki, a teraz tej fazy nie ma. No to teraz tak, tutaj wiadomo, papiery ścierne, bardzo ważna rzecz. Po kolorze pewnie poznacie, że jest to Dirfos, czyli polskie papiery. Są cenowo i jakościowo, moim zdaniem, w tej części świata nie do porównania. Trochę zużywasz, co? Troszeczkę tego schodzi, wiadomo, szczególnie, że każdy, kto dłużej robi noże, ci powie, że jednak taśma musi być ostra. Żeby ona zbierała, a nie żeby generowała ciepło, bo jak jest już ten wykruszony ten pas, to można sobie czubek przegrzać, a po hartowaniu to jest powiedzmy niezbyt pożądane. No tutaj serce warsztatu, czyli 3 szlifierki. Kiedyś to była jedna szlifierka i trzeba było sobie zrobić zaraz podmianę, jak się podcięcia robiło, albo się chciało jakieś wklęsy zrobić. No ale jak się, mówię, spędza w warsztacie tyle godzin, to jednak lepiej mieć 3 szlifierki. No na tej robię praktycznie wszystko, bo to jest na szlify płaskie, na rękojeści. Cieszę się, że są 3. Nie wyobrażam sobie, chociaż nawet wiem, że w Stanach na przykład makerzy mają 4 na płaskiego i mają każdą gradację papieru, że tylko przechodzą na kolejną Nie gradację. zmieniają pasów. Nie zmieniają pasów. Jakbym miał więcej miejsca, możliwe, że tak samo bym zrobił. Co tu dużo mówić. Trzeba pracować mądrze. Ciężko też, ale mądrze też, więc no. A maszyny, każdy przyzna, że dobre maszyny to jest połowa sukcesu, żeby nie było frustracji, że ci pas fruwa na I to od boki. Pawła masz maszynę? Tak. Pawłówki. Paweł przejął rynek. Jakby nie robił dobrych maszyn, to by tego rynku nie przejął. No tak, widzę, że dużo nawet za granicę wysyła, ciągle Tak, gdzieś tam na tak. każdy koniec świata. A ta z tą gumą, z tym kołem? No to jest szlifierka do wklęsłych szlifów, tak, akurat takie duże koło, chociaż jakbym miał możliwość, to bym jeszcze większe zamówił. To ma chyba 37 cm i było w miarę dostępne. Wiem, że na AliExpressie są też na przykład 50, czyli w tym momencie można zrobić ten szlif wyższy, no bo im mniejsze koło, tym on będzie krótszy i szybciej będzie dochodził do ostrza, prawda? Jakby się dało, to jeszcze bym z 10 cm chętnie dołożył. A nie myślałeś o tej takiej, co wiesz, co kładzie 2 kółkami na raz? Nie, powiem Ci jakoś po pierwsze miejsce, a po drugie bardzo rzadko robię wklęsłe szlify. Wklęsły szlif jest szlifem, który bardzo dobrze tnie, ale na byle patyku nie? się wyszczerbi, zafaluje krawędź. Nie robię za często. Rzadko? No. Fajnie wyglądają, wiadomo, bo to się, szczególnie w damaście, kiedy bardzo szybko wybierzemy i widać te wszystkie warstwy. Tak, Więc tak, na tak. wklęsłych, Jeszcze tam tak. się światło, nie? Załamuje. Tak, tak, no. Trzeba mieć, ale mówię, jak mnie nachodzi, to robię wklęsłe szlify, ale tak przeważnie to jestem jakimś zwolennikiem płaskiego, tak na 3/4. Wiertarka. Kiedyś też właśnie miałem wiertarkę i jak chciałem pofrezować, to musiałem zmienić futerko na frezerskie i w pewnym momencie padła decyzja, że szkoda czasu, tym bardziej, że tu jest wszystko zawsze ustawione tak samo w tym momencie. Także tu tym wiercę, tym frezuję. Frezować się dopiero uczę, jest to materia dla mnie nowa, ale tutaj Bryż zawsze przychodzi z pomocą, jak go chce coś zapytać. Aha, podpowiada Tak, ci. tak, tak. No to dobrze mieć kumpla, co już coś robił takiego. Tak, nie? i chcę się dzielić wiedzą, bo to mówię, z tym różnie bywa, nie wszyscy chcą swoje jakieś kruczki czasami powiedzieć. Ja wychodzę z założenia, że jak coś wiem, to powiem, bo ktoś i tak tą wiedzę znajdzie w internecie, nie? No tak, Więc znajdziesz wszystko. jeśli Kwestia trafi na szukania. Ciebie i uzna, że wyczerpałeś temat, to następnym razem też do Ciebie przyjdzie, nie? Także tutaj trochę czasu spędzam. Odciąg, odkurzacz, tutaj wkładam nóż, więc na początku robię satynę, wkładając sobie w tą praskę, w tego wajsa, a później jak jest satyna zrobiona, rękojeść sklejona, to obracam. No i tu jest szlifowanie, także odciąg od razu wszystko wysysa, bo powiem Wam, że pył to jest rzecz, z którą się walczy. Bardzo
zasypia warsztat, także jak się tylko da, to właśnie wszędzie, gdzie tylko mam możliwość, to Lepiej na bieżąco, nie? Oczywiście, że tak. Też nie muszę pracować z maseczką, płuca dostają po dupie. A potrułeś się kiedyś jakimś egzotykiem drewnem czy coś? Czy się nie zdarzyło? Byłem nie, natomiast parę razy jakaś dżazga z węglem mi weszła pod skórę i no to wtedy jest taka bardzo ropiejąca rana, bo tam jednak w tym drewnie węgiel, igły, a kokobolo właśnie płyn. Słyszałem, że raz sobie rękę tak dość mocno, bo latem szlifowałem, teraz mam klimę, a kiedyś nie było i po prostu człowiek pływał cały z potu od szlifowania i ten pył mi osiadł na rękę i w połączeniu z potem coś się podziało, także chyba nawet do dermatologa jakiegoś musiałem pojechać. No papiery ścierne. I tyle, no. Możemy pójść do kuźni, jak chcesz. Idziemy do kuźni. W miarę nowy budynek, bo ma raptem z 1,5 roku. No widziałem jak budowałeś, widziałem Tak. jak były tylko te, wiesz, ławy fundamentowe. Powiem Ci, że ten film sobie czasami oglądam, bardzo go lubię, bo Trzywak był szczeniakiem, jak był lany fundament, a jak kuźnia powstawała, już był w miarę dużym psiakiem, bo trochę to trwało, nie? No. Były problemy, na przykład w pewnym momencie drewna nie było. I mieliśmy już wszystko postawione, przygotowane, ale w tartakach nie było desek i trzeba było czekać 6 tygodni na deski, nie? No i to ludzie Tworzyłem czasami drzwi się i już zastanawiają, biegnie. po co nagrywasz YouTube'a, a to też jest dla nas pamiątka, nie? O, tu już mamy lampę, bo dzisiaj będzie nagranie. Tak jest. No słuchajcie, kuźnia, jak to kuźnia? Ja generalnie dużo ludzi mi zarzuca, że w tej kuźni jest za czysto, za sterylnie, ale ja powiem szczerze, ja lubię pracować w pomieszczeniu, gdzie mam porządek. Głowa dużo bardziej odpoczywa wtedy, także no dużo osób mówiło, że kafelki na podłodze pewnie zaraz będzie potłuczone. No co, kuję już tutaj ponad rok i młotek mi ani razu nie upadł na ziemię. Kafelki są cały czas nienaruszone, a jednocześnie sprzątanie kafelek jest dużo prostsze. W poprzedniej kuźni miałem wylewkę, zamiatałem, to się taka mgiełka z dymu robiła, nie? A tutaj jest dużo łatwiej Tak, utrzymać. no. Jeżeli chodzi o utrzymanie czystości, to tak jak na to mówi bieżąco. Rafał, właśnie higiena biura. Musi być, nie? Tak jest. Także no słuchajcie, tutaj jest stół montażowy, gdzie teraz jest kawa, bo moja kochana małżonka nam kawę zrobiła. Tak jest. Tarcze do cięcia, tutaj na elektronarzędziach też staram się właśnie w jednym miejscu mieć, przy czym ostatnio mocno przechodzę na elektronarzędzia, na baterie, powiem wam. Bez kabli? Bez kabli, jest wygoda. Może nie ma tej mocy, ale też no ile tej mocy potrzeba. Jak chcę sobie mocno zeszlifować powierzchnię, jak kuję damas, to mam magnesówkę do tego, nie? Byłem sceptycznie nastawiony narzędzi na baterie, ale teraz sobie nie wyobrażam, żeby te kable wszędzie fruwały. Idąc dalej, no palenisko gazowe. Wiadomo, że nie jest to już taka romantyczna wizja kowala, który jest cały czas te iskry, węgiel, ale na przykład jak się kuje damas, to tutaj jest równomiernie nagrzanie temperatury. To jest najważniejsze w tym palenisku. Ciepło jest czyste, więc ja też nie wychodzę stąd jak górnik po szychcie cały czarny, a jak przy kuciu na węglu tak właśnie było, także no, tu jest palenisko, ono osiąga spokojnie 1300 stopni. Na propan butan też zrewolucjonizowało mi kucie, ale widzę, że na przykład w Stanach wszyscy makerzy przeszli na gaz? Na gaz, dokładnie. Idąc dalej, młot, który jest malutki tak naprawdę, bo bijak ma 25 kg, ale powiem szczerze, do kucia noży wystarczający. Myślałem o 40, ale ten młot był też dużo większy i musiałem dużo większą wylewkę zrobić pod młotem, także to jest, powiedzmy, A bo on stoi jeszcze na takiej płycie jakiejś tej fundamentowej, żeby nie drgał. Znaczy, to wyglądało tak, że jak wiedziałem, gdzie będzie młot, to tam żeśmy po prostu wlali dużo więcej betonu, plus ten postument, nie? To są płyty OSB przekładane pasami transmisyjnymi z kopalni tymi gumowymi, co też bardzo dobrze wygłusza, ale tak jak kuję to, że ona powiedziała, że czasami szklanki się tam lekko w kuchni potrafią o siebie puknąć. Młot musi być, aczkolwiek jak na przykład kuję damasty, to chyba wolę prasę. Ona ma 40 ton. Tutaj wkłada i pracuje. Jak ktoś chce zobaczyć, to mówię, mam dużo filmów na YouTubie, gdzie pokazuję ostatnio jakiś tam damas, który odkuwałem. Prasa jest o tyle fajna, w mocie się wszystko bardzo dynamicznie dzieje, a prasa ma ten ścisk stały. Można go precyzyjnie ten pakiet tu włożyć, dlatego powtarzalność wzoru się dużo większą na prasie uzyskuje i też można dużo bardziej zaawansowane wzory, jakieś feather patterny albo właśnie te piórka robić. I masz tu czasu, nie? Bo tutaj to napierdziela, nie? Tak, przy czym prasa ma ten minus, że prasa bardzo szybko wychładza materiał, bo tu mamy dwie płyty, 2 kawałki stali, to są zimne. I jak się przykłada, to bardzo szybko się ten pakiet chłodzi na mocie, aż tak szybko się nie chłodzi pakiet, więc też Ma mniejszą styczność po prostu z tymi dokładnie, podstawami. prasa bardzo odbiera, także tutaj trzeba się na prasie też nauczyć kuć, żeby właśnie, no bo damast, jeśli go w za niskiej temperaturze będziesz zgrzewał, to się nie zgrzeje, nie? I to wyjdzie już podczas szlifowania, że jest jedna warstewka do laminowania i niestety cały pakiet, cały dzień roboty do wywalenia. Może kiedyś sobie sprowadzę ze Stanów prasę, to Cold Iron się nazywa, bo one mają sterownik elektroniczny. Masz pedał, naciskasz i ta prasa na przykład ustawi się, że ma zejść na centymetr i pójść do góry. W ten sposób pakiet wychodzi idealnie w tej samej szerokości
i grubości, a tutaj jak za mocno docisnę, to nagle jedno miejsce Schody jest się bardziej zgniecione, tak. W Stanach miałem okazję pokuć na takiej prasie, jestem zakochany, powiem szczerze, jest inna robota. Ale hałas też jest inny, nie? Przy prasie i przy młotku. Prasa jest, no tak, prasa przede wszystkim nie trzeba żadnego fundamentu ani nic bardziej zrobić, bo ona sobie cała naprężenie schodzi na tą konstrukcję, a w młocie to wszystko idzie w ziemię. Prasa jest też pod tym względem, jeśli nie chce się sąsiadów za bardzo stresować. Ja też na szczęście nie mam za dużo sąsiadów, ale tak, prasa jest pod tym względem super. Idąc dalej, no to tutaj jest generalnie mój fotel. Jak jestem po całym dniu pracy, to sobie tu siadam. Nalewam sobie jakieś whisky tam za siebie. Odpalam cygaro i na przykład czekam, żeby piec się troszeczkę schłodził, żebym mógł pójść spokojnie do domu ze stresu, że tam już nie ma 1000 stopni. Nie zostawiasz bez tego, bez kontroli, jak jest taki rozgrzany? Nie, wiesz co, nic się raczej nie stanie, ale dla spokoju wewnętrznego sobie tutaj zawsze te pół godziny posiedzę, żeby tam w środku już nie było takiej czerwonej łuny. Tym bardziej, że no kiedyś miałem w kuźni, w tej pierwszej pożar, zostawiłem piec hartowniczy załączony, on nie dawał żadnych symptomów, że jest załączony, bo to była samoróbka, nie było żadnej diody i pojechałem do pracy. I on przez 5 godzin chyba działał i się już tak zagrzał, że zajęły się rzeczy dookoła niego. Nie? No i to było tuż na samym początku w ogóle wprowadzenia się tutaj i pamiętam, że to był taki chyba z pół roku nie byłem w warsztacie, bo tam były, wiesz, już ściany czarne, bardzo to depresyjnie na mnie wpływało. Wtedy jeszcze nie żyłem z noży, tylko pracowałem jako informatyk. I no pamiętam, że mówię, przez pół roku się zbierałem, żeby w końcu trzeba było te ściany wszystkie umyć z tej sadzy, wszystko wywalić, maszyny, wiertarka spalona, no ciężko było, na szczęście, no mówię, wyszedłem obronną ręką, ale od tego czasu wolę jednak zostawić tutaj to palenisko pod nadzorem. Te cholerne pożary to jest chyba przekleństwo, bo już kilku z was miało, nie? No, co tu dużo mówić, no Tlim po pożarze się już nie podniósł, nie? Czego bardzo ubolewam, bo to jednak jest legenda polskiego knife-makingu, już niestety coraz mniej ludzi kojarzy. Szkoda, mówię jeszcze raz. No, idąc dalej, szlifierka taśmowa, taka jak tam w warsztacie, natomiast tutaj z taką przystawką, że mamy tu magnes, czyli klasyczna szlifierka magnesowa. Tu przyklejamy sobie nóż, tym pokrętłem oddalamy albo przybliżamy ten cały stół roboczy, no i ruszając tak, tu się kręci pas i idealnie planujemy powierzchnię. Co po kuciu, gdzie mamy jakieś wżerki, nierówności kapitalne. No, heblarka dostali. Można powiedzieć tak. Kiedyś to były takie wielkie parotonowe szlifierki magnesowe, że wielki kamień jeździł. No a teraz na szczęście już ja nie potrzebuję tej stabilności i tych 6 ton. Można to zrobić na zwykłej szlifierce taśmowej z ostrą 40. No super, no i też koszty inne niż wiesz, postawienie kolejnej maszyny i miejsca, nie? Nie postawiłbym czegoś wielkości tego okna tutaj, nie? Bo po prostu fizycznie nie mam miejsca, tym bardziej, że mówię, raczej już mam tutaj kompletne wyposażenie warsztatu. Ale jest fajnie. Nie chciałbym go zagracić, nie? Jest tak czysto, w sensie, też się zdziwiłem, że to jest kuźnia, a jest tak czysto to raz. Nie masz jedno przy drugim i się potykasz i tam to jest taka przestrzeń, to jest mega dobre, nie? I ci zazdroszczę, nienawidzę cię. Powiem tak, im więcej stołów roboczych, tym mniej bałaganu, bo w pierwszej kuźni miałem jeden stół i problem był taki, że żeby dojść do tamtej części stołu, musiałem wszystko przesunąć gdzie indziej i to pływało, te rzeczy, bo miałem ich za dużo. Teraz dlatego staram się nie mieć za dużo maszyn, raczej skupiam się na tym, czego używam, nie? Także tu jeszcze mamy do cięcia taką dużą szlifierkę, jak na przykład tą lufę czołgową przekuwałem, jak był ten konkurs tam knife makerski na Fantasy Blade i zrobiłem taki orczy chopper, no to kątówką tego po prostu ładnie nie przeciął. Nie? Także to też się przydaje, chociaż generuje dużo hałasu i bardzo dużo iskier. No i serce kuźni, czyli kowadło, to jest takie też nie za dużo, ono ma ze 170 kg, chyba stare niemieckie kowadło, które udało się uratować ze złomu, bo w Niemczech w jakiejś tam firmie ktoś go nie używał 5 lat, więc uznali, że trzeba je zezłomować. Jak tak się zdarzyło, że kolega tam pracował, więc udało się je kupić. Śmieszna historia jest taka, jak po nie pojechałem, bo oczywiście dogadaliśmy się z jakimś tirowcem, że mi je zrzuci gdzieś pod Bielskiem na parkingu. No i jak je zrzucił na trawę z tej przyczepy, z tej wysokości, to ono się wbiło w tą trawę, więc próbowałem je wyszarpywać, ktoś mi tam pomógł na tym parkingu. Później żeśmy je wrzucili na 5 kosy do samochodu, tak jechaliśmy do domu, wszyscy nam świecili długimi, bo myśleli, że my jedziemy na długich. Aha, przeważyło. Dokładnie, to było tak przechylone, także kowadło, dużo ludzi na przykład pyta, po co ten łańcuch? Po to, że jakby go nie było, to kowadło by strasznie dzwoniło. Ten łańcuch powoduje, on jest luźno nawinięty, że to kowadło, słyszysz, jakby tego nie było, to by był
bardzo wysoki dźwięk, który podczas dłuższego kucia przeszkadza. Niektórzy dają magnes neodomowy, gdzieś tutaj przyczepiają, a ja myślę, że taki stary łańcuch też daje klimat. Tutaj kawałek gąsienicy z T55, który na targu Staroci kupiłem. Nie wiem jeszcze po co, ale jak to zobaczyłem, to uznałem, że muszę go mieć. Jak utnę ten ząb, to jakiś też właśnie duży chopper powstanie. Tym bardziej, że lubię czasami zrobić takie filmy pokazujące, że można zrecyklować jakiś materiał. To jest z tego w sumie chyba mój kanał na YouTube mocno zaczynał kiedyś. Jakaś tam bieżnia z łożyska, jakiś wałek rozrządu właśnie z samochodu, tego typu rzeczy. To nie jest górnolotna stal, ale mówię, tak jak zrobi się San Maja, że to się da na boki, a do środka da się coś dobrego, to jest okej, nie? Który młotek podstawowy? Wiesz co, na początku kułem bardzo dużo tym, bo sam ten młotek sobie wykułem, natomiast jest troszeczkę za ciężki na dłuższą metę i ostatnio bardzo dużo operuję tym młotkiem, tym bardziej, że wygląda kosmicznie, prawda? Bo wszyscy mówią dupa z tego trolskiego, a nie kowal, bo kuję mosiężnym młotkiem. To jest normalny młotek stalowy, zrobiony w ogóle na frezarce. Jest koleś w Stanach, który robi młotki i on jest pokryty warstewką PVD takim tytanem, jak są wiertła. Jak Melon na przykład tam robi te swoje powłoki. Więc on wygląda kosmicznie, a jednocześnie chodzi o to, że tak, widzisz, ta strona jest obła, jest do rozciągania materiału w każdą stronę, a ta jest płaska. To jest bardzo ważne, że tak naprawdę mam dwa młotki w jednym, prawda? To jest do płaskiej powierzchni, natomiast przeważnie używam tego, nie? Kiedyś chciałem kuć 5-kilowym młotkiem, prawda? Byłem młody, łokcie mnie nie bolały. Obserwując lepszych od siebie założyłem, że kowale, na przykład Japończycy też używają bardzo lekkich młotków. Ja jednak wolę uderzyć 5 razy takim młotkiem, kontrolując to i nie mając łokci wieczorem bolesnych, niż właśnie 2 razy jakimś wielkim i coś czasami nawet za mocno walnąć, wykrzywić. Także mały młotek lepszy. Tak samo jak noże. Duże zajebiście wyglądają, ale wszyscy używają małych. No to tak jak w życiu. Tutaj ile mam młotków, mam różnych szczypiec trochę. To był bardzo długo mój bazowy młotek, taki właśnie zrobiony na modę japońską, czyli wziąłem normalny młotek, uciąłem tutaj to, a tu bardzo mocno go wyobliłem, nie? I naprawdę faktycznie już wiem o co chodzi z tymi japońskimi młotkami, on waży mało, natomiast bardzo duża siła jest podczas kucia. Także no mówię też... I nie brakuje tej przeciwwagi jak uderzasz? Nie, absolutnie nie. Tym bardziej, że teraz przed chwilą wróciłem z Japonii, tam widziałem właśnie pokaz kucia Tamahagane na żywo i też wszyscy mieli, nawet te włątki japońskie są jeszcze dużo dłuższe tutaj. Nie? Ci Japończycy, jeżeli chodzi o stali, o drewno, to jest... Ja uwielbiam też oglądać jak strugają, wiesz, drewniane rzeczy, te połączenia bez niczego. Nie, u nich ta jest tyma pracy, to, że to dalej jest honorowane i ludzie się tym jarają, to jest wspaniałe. Tam powiem Ci, pod tym względem mógłbym tam mieszkać, tam czuć. Oni robią to cały czas swoim tempem, swoimi metodami, nie są zachłyśnięci zachodem, że trzeba mieć 13 szliferek, to niestety trochę sam siebie oram, no ale tak jest. Idziemy do Akademii? Idziemy do Akademii. Inicjatywa już istniała we Wrocławiu, natomiast teraz jest to reinkarnacja już u mnie, całkowicie powiedzmy na moich warunkach. Mam tutaj 3 stanowiska, przyjeżdżają ludzie w sobotę rano, nie mając pojęcia o niczym, a w niedzielę wieczorem mają gotowy naostrzony nóż, z którym wyjeżdżają. Chcesz, to się zareklamuj. Gdzie na przykład trzeba wejść, żeby się zapisać? Wiesz co, mam profil na Facebooku i na Instagramie. Oddzielny? Trolski Knife Making Academy, tak, można przyjść, zapisać się. Do końca roku wszystko jest poklepane, nie sądziłem, że aż taka popularność będzie. Tak, no ludzie przyjeżdżają, w sobotę sobie szlifujemy, hartujemy, każdy oczywiście hartuje sam. Później jest sobotni wieczór, czyli rozmowy przy whisky, też bardzo sobie chwalę, bo wspaniali ludzie przyjeżdżają, pełne po prostu spektrum. Ale przyjeżdżają raczej tacy na przykład, którzy nigdy nie zrobili noża, czy raczej tacy, którzy chcą podszlifować swoje umiejętności? 90% to są ludzie, jacyś architekci, lekarze, którzy po prostu chcieliby stworzyć swój przedmiot, później go przekazać na przykład synowi. Bez doświadczenia zerowego. Bez doświadczenia o kurczę. że robią najlepsze noże, bo nie mają żadnych naleciałości przy szlifierce. Złych nawyków. Jak ja mówię, szlifuj tak, tu dociśnij, to on tak robi, a jak ktoś już zrobił 3 noże w życiu, to on powie, no dobra, już nie patrzy, nie, i robi po swojemu. I powiela błąd, szlif mu faluje albo czubek przepala. Takie osoby, które nie mają w ogóle doświadczenia w obróbce stali, najlepiej sobie radzą. Będę robił 1, może 2 grupy miesięcznie. Postanowiłem, że będą tylko 3 stanowiska, żebym mógł całkowicie być pomocny i na wyciągnięcie ręki. We Wrocławiu było więcej, ale tam też przestrzeń była dużo większa. Tutaj mi limitował też ten pokój. Nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo lubię uczyć. Jak ktoś słucha, jest to strasznie przyjemne, że pod koniec pierwszego dnia ludzie, którzy na początku w ogóle nie wierzyli w siebie, widzą już ten nóż, który ma położony szlif, jest zahartowany i widać, że już powoli zaczynają wierzyć w to, że to się uda. Tak? I wychodzą z gotowym? Wychodzą z gotowym, naostrzonym nożem. Wiadomo, że tam czasami jak już lekko szlif ucieknie, to też po to ja jestem, żeby tam powyprostowywać pewne rzeczy, żeby te noże cieszyły oko, jak ludzie wyjeżdżają. Przy czym A często musisz poprawiać? Nie. W paru miejscach jest tam powiedzmy wyjście szlifu, żeby to jednak ta symetria była, to trzeba tą taśmę tutaj troszeczkę wywinąć. Z tym jest troszeczkę problem, tym bardziej, że jeśli ktoś jest praworęczny, to lewa strona szlifu zawsze wychodzi lepiej, bo zrobić ładną
jedną stronę szlifu, nie ma problemu. Problem jest, żeby zrobić drugą stronę symetryczną. Z tym jest zawsze największy problem. Sam czasami coś za bardzo docisnę, poniesie mnie freestylo i później jest gonitwa. Jak to mawiają, knifemakerzy nie robią błędów, knifemakerzy robią mniejsze noże. Co mogę powiedzieć? No już z doświadczenia wiem, że jak popełnię jakiś głupi szkolny błąd na warsztacie, nie wiem czy to podczas wiercenia, czy podczas szlifowania, to już się nauczyłem, żeby wyjść stąd na pół godziny, bo jak się zdenerwuję, że zrobiłem głupi błąd, to za 5 minut popełnię jeszcze głupszy z racji tego, że jestem już Tak, się zdenerwowany. robi, ta eskalacja, nie? Także trzeba wtedy wyjść i to działa, zauważyłem. Ochłodzić głowę, nie wiem, herbatę sobie zrobić. Oczywiście szlifierki od Pawła, po prostu, no tylko Paweł w tej chwili oferuje Pruszyński na rynku, także dzwonisz, pojutrze masz paletę ze szlifierką. I one nie są wcale takie drogie, bo też przyznam szczerze, kiedyś się przymierzałem, to jakiś czas temu, to jeszcze ze starej Polski, bez wojen i tak dalej, to chyba na 2-metrowym pasie chciał 2,5 tysiąca na tak, 230. tylko prawdopodobnie bez falownika, a tutaj jednak polecam wziąć falownik, że można sobie prędkość jednak regulować. Kiedyś uznawałem, po co mi falownik, zawsze załączałeś szlifierkę i było 50 metrów na sekundę pas, nie? Szybko się rzeczy dzieją, łatwo popełnić błąd i mówię, drewno się pali, mi karta się pali, a jak jest fajny, ostry pas, da się 10 prędkość obrotu, to się szlifuje. Jest pył, ale nie ma dymu i nie szczypią oczu. Paradoksalnie stal lubi bardzo duże, szybkie szlifowanie, szczególnie pasy. Jeśli masz wolno kręcący się pas, to on się dużo szybciej będzie zużywał niż jak właśnie zasuwa pełną prędkością. No ale to jest kwestia wprawy, nie? Na pewno to miejsce bardziej skustomizuję. Na razie jest, mówię, prawie gołe ściany. Widać, że tam trochę kapitana Bombę lubię, dlatego że wszystko. Zresztą LKS Hub to pany, prawda, robotniczy klub sportowy. Jeszcze na pewno tu się pojawi dużo rzeczy, szczególnie często kursanci coś przywożą. Ostatnio kursanci przywieźli mi butelkę whisky zapakowaną w pojemnik poćwiczebny naboju do Leoparda. I po każdej akademii zazwyczaj zostaje coś od kogoś i to też nabiera takie pomieszczenie. Będzie tak. Będzie historię miało tak, swoje. Dokładnie. Każdy z tych przedmiotów później przy whisky jest opowiadanie i można się pośmiać razem. To co, idziemy do kuźni posiedzieć i pogadać? Oczywiście. Chodźmy do kuźni. Zobaczymy jak to wygląda. Kocha. Gdzie nie ma cienia? Bardzo kocha. O, dobrze jest? Chyba jest dobrze, nawet dla mnie jest Chyba trochę nawet za jasno. przypadkiem znalazłem w ogóle miejsce, gdzie ja będę podcastem. Gdzie? To, ale w ogóle to jest mega, nie? Widzisz to, co on robi? Patrz. Przy was. Kopałeś No bo ziemi. miłość, nie? No masz, Miłość. idź. Dobra, idź. No. Jest, kurwa, już wiem, kiedy on się patrzy na mnie, a kiedy widzi tą czapkę. Bardzo tam mi karta jest dotyku, ta kanwaska, jak się ją dobrze zeszlifuje. Z 10 lat temu chyba gadaliśmy na fejsie, albo nie pamiętam gdzie i narzekałeś na tą jeansową mi kartę, że to wykończyć to jest masakra. No, to się bardzo, jeans Bo to się, tak puchaci, nie? to się mechaci bardzo, nie? Nawet po 800 tu się świeci, a tu masz taką wysepkę Znaczy te fyfle są dobre, jak się ręka lekko spoci, to dużo lepsze trzymanie jest, ale no wizualnie, a jednak custom powinien też cieszyć oko, nie oszukujmy się. To kupujesz, możesz kupić morę, która tak samo kiełbasę przetnie, ale musi być właśnie zaklęta, jakaś tam... No, przywykłem już do ekskomuniki mocno. Żeśmy zrobili inspekcję, a teraz będziemy przesłuchiwać. Skąd się wziął Trolski? Trolski się wziął z twarzy. Ktoś mnie kiedyś nazwał trollem, później jak strzelaliśmy z łuku, to był trollcher i jakoś tak na tego Trolskiego to zewoluowało. Także... Kiedy zrobiłeś pierwszy nóż? Jak miałem 4 lata, ale to wiesz, to raczej było taki z patyka, nie? Ale tak już kiedy chciałem spróbować, to około 23 roku życia. Żonę sobie wziąłem z Bielska, zamieszkaliśmy u jej mamy w domu, gdzie był warsztacik na dole. Pomieszczenie, które sobie zaklimatyzowałem na warsztat, a jako, że byłem wtedy w bractwie rycerskim, to się robiło wszystko. W glinie coś się robiło i zawsze te noże mnie ciągnęły, nie? No i To tak, z 20 lat już robisz może? no będzie już tak, około 20 lat, z czego... No tak, 20, z czego żyję z tego od jakichś 7 chyba. Pamiętam ten moment, jak wrzuciłeś, że pieprznąłem wszystko i pojechałem do kuźni. 35 urodziny. Znaczy, powiem tak, ja bym dużo wcześniej chyba przeszedł na full time, tylko że wiesz, żona, 2 dzieci, rodzina, jednak, no już to kiedyś mówiłem, ja bym mógł chleb ze smalcem mieć. Strach po prostu. Strach, tak, no wiesz. No i w 35 urodziny rzuciłeś... Znaczy wtedy się obudziłem i to mówię, lipiec, ładna pogoda i tak padło, że... Zostaję w chałupie. To była sobota, że w niedzielę po prostu, znaczy w poniedziałek pojechałem do biura i złożyłem wypowiedzenie. No bo też miałeś robotę nie byle jaką, nie byłeś kurczę gdzieś tam, wiesz, nie miałeś jakiejś takiej kiepskiej roboty, Nie, no miałem bardzo dobrze płatną robotę, pieniądz się bardzo dobrze zgadzał, ale po całym dniu pracy
Ja lubię jednak mieć jakiś efekt pracy inny niż plik na komputerze. No bo pracowałeś w branży IT, nie? Tak, To tak, nie jest tak, tajemnica. tak. Plus to, że sam fakt, że ktoś tego noża będzie używał, czyli tak naprawdę ja lubię być przydatny. W ogóle, tak ogólnie. Dać z siebie coś, żeby właśnie coś ktoś inny też miał. I to jest bardzo ładne uczucie, jak tam czasem jakieś zdjęcie dostanę od kogoś, rozłupuję kokosa gdzieś w ogóle na drugiej stronie świata tym nożem. Przyjemne. Czyli wolisz, jak twoje noże są używane, czy jak stoją na półce? Absolutnie wolę, jak są używane, natomiast zdaję sobie sprawę, że dużo ludzi kupuje je jako taki przedmiot do posiadania. To też jest miłe, no. Pewnie, że tak. Też mam dużo przedmiotów takich, które po prostu mam. Nie potrzebuję ich, ale chcę je mieć, także. Najfajniejszy nóż, jaki zrobiłeś? Bo ty, no wiadomo, że jesteś dużym youtuberem. Jakim youtuberem? No 200, sprawdziłem wczoraj, 203 000 subskrybentów, człowieku. Ale tu wiesz, youtuber to jest dla mnie ktoś, kto wrzuca Nie, no. regularnie. To tak, Ja mam duży robi problem ten. z regularnością. Ja robię tylko filmy jak jest wena. No w tym wieku to w ogóle się ma problemy z regularnością, to jak ze wszystkim. No, olewasz YouTube'a. Algorytm na pewno cię nie lubi. Nie lubi mnie algorytm. Ale wrzucałeś na swój kanał też, z Papsem robiłeś dla kogo? Dla jakiejś gry. Jak była premiera God of War, to No właśnie, tego z tym wykonaliśmy czerwonym tym, ten topór, tak. A to też była śmieszna sytuacja, myślę, że już dzisiaj można o tym powiedzieć. Generalnie myśmy ten topór zrobili. Jak żeśmy go prawie wykańczali, przyszedł mail z firmy, która nas o to poprosiła, że jednak w Stanach się nie zgodzili na powiedzmy produkcję tego, bo to jest broń, nie? To też pokazuje, jaka jest absurd dzisiejszego świata, że wiesz, promowane są jakieś takie, znaczy powiem tak, nie są promowane noże, bo przecież noże służą do zabijania, nie? Ile razy ja już dostałem shadowbana na Instagramie. Wiesz, co to jest shadowban? No tak. No. Nie Czyli, wiesz, że cię nie widać. tak, nie wiesz, że cię nie widać i właśnie dowiedziałem się, jak byłem w Tokio i tam się zgadałem z jakimś kolesiem na pokazie kuciem, powiedział, to powiedz mi swojego Instagrama. Ja mówię, no tyry, nie ma, nie? Wpisał Trolski, nie ma. Jest Akademia, bo też ma. Dopiero musiał pełną nazwę wpisać, żeby mnie znalazło, nie? Czyli ty nawet nie wiesz, że jesteś nacenzurowanym. Niestety, no, idziemy w taką stronę. Przecież też mam duży problem na przykład czasami z monetyzacją filmów na YouTubie, tak? bo ktoś napisze, że to jest właśnie złamanie zasad, bo to jest broń. Absolutnie to nie jest broń, ja jestem z założenia, że to raczej jest narzędzie, ty też raczej tak do tego podchodzisz, no ale popatrz, co się w Wielkiej Brytanii podziało, nie? Oczywiście na pewno bandyci przejęli się i też nie używają noży, nie? Tak, to tak jak z pozwoleniami na broń. Im ciężej Wszystkie jest zdobyć, tym ciężej bandytom zdobyć broń Wszystkie palną, te nie? przepisy uderzają w praworządnych obywateli, którzy się po prostu słuchają tych przepisów. No. Nie mam takiego Nie masz takiego swojego... Nie mam takiego noża. Robiłem dużo takich ciekawych projektów, tak jak ostatnio przekuwałem lufę ST34 na nóż. No są takie zapadające w pamięć, nie? Masz dużą kolekcję noży innych twórców? Na przykład zagranicznych czy polskich? Czy W raczej... ogóle. W ogóle? W ogóle nie mam. Nie lubisz noży? Nie to, że nie lubię. Spędzam w warsztacie tyle godzin. Nóż jest dla mnie narzędziem. Wolę sobie, nie wiem, butelki whisky pozbierać, jakieś zegarki. A co kolekcjonujesz właśnie? Bo zegarki? No, lubię A zegarki. coś robiłeś z Balticusem? Czy ja źle pamiętam? Wiesz co, nigdy nic z nimi nie robiłem, znam osobiście Bartosza, kolegujemy się, może coś tam w przyszłości kiedyś będzie, bo żeśmy rozmawiali, tym bardziej teraz z Kombem zrobił No współpracę. widziałem, że będzie ten nóż. I Bartosz ma też otwarty umysł i widzi, że tutaj trzeba właśnie takich kolaboracji szukać, żeby crossy robić jednak z tymi twórcami, więc myślę, może coś będzie w przyszłości. Ale masz swoją whisky też? Mam już nawet teraz, znaczy swoją, po prostu mam kolegę, który sprowadza beczki, można u niego zamówić na przykład 100 butelek konkretnej whisky, przysłał mi parę próbek, sampli, wybrałem to, co mi się najbardziej podobało. Ja też bym sobie wypuścił swoją whisky, ale te sample, no, zapraszam, nie? Bo A lubisz generalnie whisky? Bo to też, wiesz, jest coś... jak da się połknąć, to wypiję, nie? No, to ja już tam, powiedzmy, bardziej do tego podchodzę tak, że lubię powąchać. Wiem, że to hamuwa, ale nie rozumiem, mam też kumpla takiego, który się interesuje mocno whisky i on tam, wiesz, mówi, co czuje. Tego się można tego nie nauczyć. czuję, nie? No. Może powonienia, kubki smakowe można... Ale ducha puszczy poznam z większości destylarii. Właśnie, bo ich jest tyle, że tak, duch puszczy. Ale doceniam, nie? Doceniam, to jest takie no, fajne. Może niektórzy powiedzą, że wiesz, szowinistyczne coś tam, ale jest to dla mężczyzn takie spoko. Nie, żeby się zalawać w trupa, bo to zresztą jak dobre whisky to nie wypada nawet chyba, nie? Nie piję alkoholu w domu, w zasadzie w ogóle piwa nie lubię. Wino czasami z żoną wypiję, Ja nie? też powiem Ci, że mam tych butelek dużo, natomiast często właśnie wieczorem się łapię na tym, że więcej czasu patrzę, co sobie do kieliszka nalać, niż fizycznie coś mam. No. Czasami żona mi robi blind testa tak zwanego, czyli ja zamykam oczy, ona mi nalewa coś
i mam 5 szans na przykład, O, to żeby... ty bracie jeszcze macie dobre stosunki z Zgadnąć. żoną, nie? Bo ja już bym się bał przy żonie oczy zamknąć, że ten blind test to już może źle. No, nieprawda, teraz tak mówisz. A twój nóż wymarzony, bo rozumiem, nie kolekcjonujesz i tak dalej, ale masz jakiegoś takiego, co jak widzisz na przykład innego twórcy, takiego jakiegoś top of the top, albo już nie musi być robiony teraz, mógł być kiedyś. To co ci tak, wiesz, zrywa papę z dachu? Wiesz co, lubię czystość linii, tak, ale nie taką szpitalną, że wszystko jest perfekcyjnie sterylne, tylko na przykład jest taki, teraz jak mnie tak zapytałeś, jest taki na przykład facet, Gallardo Knives się nazywa i bardzo ubolewam, że on chyba na Instagram od 1,5 roku nic nie wrzucił, natomiast uwielbiałem oglądać, on robił wklęsłe szlify, też noże użytkowo, typowo, bardzo ładnie łączył materiały na rękojeści, mikarty, potrafił, to widać, no to miał to poczucie estetyki taką właśnie, że ten zielony z tym bordowym trafiał bardzo w moje poczucie takiej estetyki. Mam paru twórców, do których wzdycham oczywiście. Zdaję sobie sprawę, że są dziesiątki lepszych ode mnie, bo trzeba być krytycznym do siebie, nie? W podejściu do siebie. Także jest wielu twórców, że jak na przykład na Blade Show jadę i widzę, to nawet do Kyla Rogersa jakoś tak miałem lekko taki wstyd podejść, bo po prostu jest tak perfekcyjny koleś w tym, co robi, że... Każdy ma swoje autorytety, bo Tak, wiesz, no, oczywiście. że jak wysyłam nożorobom ankiety, jak robię recenzję, to proszę nożoroba, żeby mi tam wypisał parę informacji o sobie itd., itd. Jednym z pytań jest to, od czego się zaczęła Twoja przygoda z nożami i myślę, że spokojnie 7 nożorobów na 10 pisze, że od oglądania Trollskiego, nie? I od chęci zrobienia własnego noża. Wiesz co, no, bardzo mi miło, aczkolwiek taki, zawsze mi to onieśmiela, jak ktoś tak mówi. Ale do Ciebie też tak mówią bezpośrednio, na przykład dostajesz taki feedback, że tam wow, dzięki Tobie zacząłem robić noże? Wiesz co, w Stanach bardzo często ktoś podchodzi, zaprasza mnie do siebie na stoisko, pokazać mi noże. Właśnie, A u nas? Że u nas troszeczkę mniej, jakoś tak nie wiem. No mówię, też jestem trochę kontrowersyjną postacią w świadku, bo robię dużo rzeczy po swojemu. Wiem, że są ludzie, którym się to nie podoba. No, żyjemy w Ale Polsce. to chyba dobrze, nie? To myślę, że to gdzieś tam się mówiło kiedyś. Kiedyś że... to jakoś tam bardziej bolało, dzisiaj jest to, powiedzmy, tak jest po prostu. Człowiek w pewnym momencie dochodzi do tego, że są pewne mechanizmy, których nie zmieni. No tak, musisz się z tym pogodzić albo przestać coś robić, nie? A nie walczyć z tym i spalać energię na coś, na co nie masz wpływu. Także bardzo mi miło, że wiesz, chłopaki tam to czasami prawda. mówią, że zaczęli. No wiesz, inna sprawa, że jak ja ten kanał na YouTubie tam zaczynałem, chciałem się dzielić wiedzą. To nigdy, wiesz, jakby mi ktoś 10 lat temu powiedział, że to będzie tam jakieś 200 000 subskrypcji, ja bym, co ty mówisz, stary? No, nie, więc dzisiaj tych kanałów są setki. Dzisiaj się wybić, podejrzewam, trzeba naprawdę robić Myślę, coś że tak. wyjątkowego albo nawet właśnie kontrowersyjnego, bo kontrowersja zawsze w cenie. A wtedy było tych kanałów tyle, że jak ktoś szukał wiedzy, to była Na spora jeden z szansa, że 5 musiał trafi. trafić, nie? Tak. Też YouTube się zmienił, nie? Kiedyś YouTube to była platforma bardzo mocno właśnie tutorialowa. Tak, no i dla wariatów, nie? Nikt nie myślał, że tam monetyzacja, ucząca, kontentu, coś. szukałeś wiedzy, znajdowałeś jak, nie wiem, błotnik w motocyklu przebudować tak, żeby działał. A dzisiaj to już są pranki, kontrowersja. Bardzo też mocno mi się wydaje właśnie jest coś, co nie jest mainstreamem, jest przez algorytm tępione. To też czasami trochę jest demotywujące, że spędzam tydzień na montowaniu filmu. Staram się to zrobić naprawdę dobrze, wiesz, kadry. No, robię jeden nóż przez tydzień i film ma, powiedzmy tam, nie wiem, 5000 wyświetleń po pierwszej dobie, a czasami jakaś rolka, jak smaruje olejem, ma 70 000 w ciągu 3 dni, nie? Za zrobienie zajęło mi 6 sekund, dlatego też chyba te rolki wypierają tradycyjne filmy, bo zmontowanie ich jest dużo szybsze, robi się to tam na telefonie, nie trzeba tego edytować. I chyba ludzie teraz szybciej konsumują takie, wiesz, chwilówki. Tak, niż bo to jest filmy, wyrzut nie? dopaminy, jak ruszasz kciukiem, nie wiesz co wleci. Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o smarowanie na przykład, wiesz, stabilizowanego drewna olejem, to ja to rozumiem doskonale, bo to moim zdaniem jest w ogóle najlepszy moment. Ja to nagrywam, tego, bo nie? to jest dla mnie taka nagroda za 2 dni pracy w warsztacie. To jest ten taki finalny moment, po tym już jest tylko ostrzenie i pokazanie ewentualnie noża. No. Ktoś w tym momencie pisze, czego chce. Ale tam czego to jest nie takie, chce. widać największe takie w krótkim czasie, największe Największą przeobrażenie. zmianę, takie, tak, no. dokładnie. No, jak tam się szlifuje, to tych iskier leci przez godzinę, a to dopiero połowa szlifu zrobiona, No. także zgadza się. A ludzie dzisiaj niestety idziemy w stronę, że w 6 sekund ma być pokazane wszystko.
To też widać po filmach. Ja zauważyłem, że film jak ma 3 minuty, ludzie oglądają, jak ma 5, to już widać, że ten zaczyna spadać. Ludzie chcą szukać następnego czegoś, bo 5 minut trzymać uwagę już jest dzisiaj trudno. No, kiedyś to się narzekało na dzieci, że mają problem z utrzymaniem uwagi, teraz to ma każdy tam powyżej kilku minut. Dokładnie. Masz ten American Bladesmith Society. Tak. Jesteś członkiem? Przepraszam. Jestem członkiem i nawet jak dobrze pójdzie, to możliwe, że w przyszłym roku już będę mógł podejść do egzaminu. Bo tam jest staż i tak dalej, 5 tak? lat. 5 lat musisz być członkiem, żeby móc podejść do egzaminu na journeyman, czyli na tego takiego obwoźnego kowala, który kiedyś właśnie, stąd ta nazwa, że był facet, który miał kowadło jakieś Obwoźny, małe, taki jeździł od wioski do wioski, sprzedawał, naprawiał i u nich jest kultywowane to. Boję się tego testu, bo dużo ludzi go nie zdaje. Tak? To jest tak, że robisz 5 noży, tam masz wytyczne. No najczęściej są te noże typu Bowie, bo to jest w Stanach poważany taki temat. One muszą być nieskazitelnie zrobione wszystko, a 6 jest do próby destrukcji. Czyli najpierw ma golić włosy, później trzeba nim przerąbać chyba taką deskę 2 na 5 cali i później dalej ma golić włosy, a później go wkładają do imadła i zginają go o 90 stopni. Nie może strzelić, może zostać w tej pozycji, nie a musi najlepiej wrócić. jakby wrócił, to już najlepiej, ale jak widziałem destrukty, to często nie wracają i egzamin jest za zamkniętymi drzwiami, nie widzisz go. Czekasz po prostu, ludzie czekają i przychodzi komisja i mówi tak albo nie. Chciałbym, z tego, że się orientuję, że chyba w Polsce jeszcze nikt nie ma tytułu. A ktoś jest jeszcze z Tobą w Chyba tym właśnie takim nie. stażu? Nie? Chyba właśnie nie. Latam do Stanów co roku na Blade Show i tamten Journeyman Smith jest poważanym tytułem. Pewnie też trochę jakiś tam, nie wiem, może nie połechtanie ego, ale sprawdzenie się, bo to mówię, nie mam całkowicie wpływu na to, jak wygląda egzamin. Nie ma kumpli w ogóle. Nie ma, nie znają Cię, jesteś po prostu numerkiem i testują Cię. Także fajnie by było, można pojechać do już Master Smitha istniejącego na jakieś doszkalanie. A i skrócisz ten czas? Czas się skraca o rok. Ty jeździsz dużo po świecie, jeździsz na Blade Show do Stanów, to jest, wiesz, no taki chyba najbardziej renomowany dla, no, w ogóle dla noży, dla twórców. No jest to może chyba dla największa firm. tego typu impreza na świecie. Jak byłem za pierwszym razem, to nie śmieliło mnie to, bo to jest powierzchnia 2 boisk piłkarskich. Noże, stoły są przy sobie, tych makerów tam są setki. Potężna impreza. Za pierwszym razem jest to bardzo duży szok. Teraz już ogorzałem, więc lecę, mam tam jakieś swoje grono odbiorców. Bardzo. Też najlepsze jest to, że Blade Show trwa od czwartku tam powiedzmy już do niedzieli, więc te imprezy później w tym hotelu, gdzie makerów, których znasz ze zdjęć, można podejść, napić się piwa, zagadać, bo jest bardzo przyjacielska atmosfera, to jest też super sprawa. Znasz tych makerów tam i znasz ten rynek tam i znasz polski rynek, to jest duża taka różnica w ogóle, wiesz, w historiach, w podejściu i tak dalej, czy to jest podobnie jak u nas? Jest Co tam podejście mają inaczej. inne w ogóle do tematu noży, nie? Znaczy w Stanach to wygląda tak, że musisz być rozpoznawalny, żeby ktoś od Ciebie kupił nóż. To jest, no, Stany są dość takie krwiożercze, kapitalistyczne i oni, za nożem musi iść nazwisko, twarz. To jest to, czego, pewnie tak, trochę, to jest to, nie? czego u nas jeszcze w Polsce właśnie. Ja czasami jak z jakimiś twórcami rozmawiam, to mówię, że chłopaki, robicie bardzo dobre noże, ale teraz jeszcze by było dobre, żeby pokazać jakąś historię z sobą związaną, żeby jak ktoś kupuje od Ciebie nóż, wiedział jak Ty wyglądasz, co Ty robisz, co Ciebie interesuje poza nożami, żeby można było tam 5 zdań powiedzieć o tym nożu, niż tylko tyle, że świetnie kroi. Nie? Bardzo często jest tak, że faktycznie widzisz noże i na przykład kojarzysz, nie? Logo kojarzysz, noże, styl na przykład A na noży. targu przechodzisz koło makera, nawet nie wiesz, że gęby, go po minąłeś. prostu nie Tak, znasz, tak. no. I na pewno prawda. też pomogło to, że mam, jak to powiedział Marcin Prokop, radiową urodę. Ale to w naszej branży, no stary, nie oszukujmy się. Ale no w każdej branży bycie charakterystycznym w jakiś sposób powoduje, że ludzie Cię zapamiętają. Nie? No to prawda, nie? Znaczy no, nasza branża to jest w ogóle niszowa, taka hermetyczna i no nie jest jakaś masowa, nie? Mimo tego pojawia się dużo nowych twórców, młodych, często super utalentowanych, bo czasami jak patrzę, jak goście porobili, wiesz, w 2-3 lata, jaki zrobili progres, to kiedyś to jest niewiarygodne. Mają łatwiejszy dostęp do wiedzy, mają więcej jakichś tam takich Zgadza się, miejsc, gdzie mogą ale uzyskać powiem Ci porady. też z drugiej strony, jak ja zaczynałem i budowało się własnoręcznie szlifierki taśmowe, które biły, paskudne były w ogóle. Na bazie gumówki. Była determinacja, była jakaś chęć poznawania. Dzisiaj jak masz pieniądze, możesz sobie wyposażyć w warsztat w pełni
i nie do końca docenić to, że masz tak dobre maszyny. A jak się tak mówię, początki tam te 15-20 lat temu, kiedy naprawdę wiedza była przekazywana z makera do makera, to było takie czyste to środowisko. Wszyscy się znali, wszyscy sobie pomagali. Dzisiaj to już się rozrosło bardzo mocno i już tych więzi nie ma. Jest też Facebook, są też grupy. Ja się chcę cieszyć z robienia noży, a nie stresować się, że ludzie sobie skaczą do gardeł o nic. To jest trochę smutne, ale tak zawsze jest, że na początku jest taka bardzo czysta chęć uczenia się, poznawania, a później już jakaś, nie wiem, rutyna się wdaje. To wiesz, co też grupki się robią. Przychodzi chyba z rozwojem, z ilością ludzi w danym miejscu. Tak na przykład na grupach facebookowych, bo to ja tak najbardziej obserwuję. Forum Knivesów chyba też jest teraz mniej odwiedzane przez tę starą gwardię. To tam Mi się wydaje, że fora internetowe jakiekolwiek mają właśnie duży problem, bo dużo ludzi się przyniosło na Facebooka. Tak, tam jest masz łatwiej w zrobić jednym grupę miejscu. na Facebooku, nie? Tak, tak. I obsługiwać też. No robisz już może jakiś czas, bo ty masz duży przebieg taki też, wiesz, renomowany. A ja bym to tak nie nazwał. No właśnie. ale bracie, ja nie mówię, żeby powiedzieć, że oj, reszta jest gorsza czy coś tam. Nie, jest wielu lepszych. To jest... Myślę, że my jako społeczność taka związana z nożami, bo to wiesz, niektórzy mogą ci zazdrościć. Uważam, że to bez sensu, ale niektórzy są dumni z tego, że przedstawiciel naszego polskiego środowiska, na przykład, nie pamiętam w jakiej to było telewizji, to Wykute w ogniu. History, ale odpadłem Historię. jako pierwszy i do dzisiaj No, ale to byłeś, pięknie za mną. nie? Ale wiesz, no dla nich nie jest istotne. Dojeżdżają cię, że odpiąłeś jako pierwszy? Tak, no jeszcze gdzieś to tam się powiedzmy zagnieździło. Byłem, byli lepsi ode mnie. Ale przygoda dobra Ale w ogóle, przygoda nie? wspaniała, wiesz, to był mój w ogóle pierwszy wylot do Stanów. Wtedy jeszcze była potrzebna wiza, więc pomogli mi zdobyć wizę. Opłacili mi przelot, hotele, wszystko. Także też wspaniała przygoda, takie sprawdzenie siebie, wiesz, co Bo to innego długo to angielskiego. trwało? To trwało. Nagranie. No, także ile tam byłeś? No, nagranie. Ja tam byłem tydzień. Myślę, że dłużej trochę. Nie. Czy miałeś czas na przykład jeszcze sobie coś tam zobaczyć czy coś? Znaczy, no wiesz co, z racji, że powiedzmy poleciałem pierwszy, to miałem 2 czy 3 dni, bo to jest nagrywane od początku do końca, więc pierwsze 2 dni byłem, a później jak już było te reszta, to nawet chciałem zostać w studiu, bo bardzo się zaprzyjaźniłem, szczególnie z Francuzem, z Julianem, ale producent powiedział, że nie mają tego zwyczaju, także zawieźli mnie do hotelu i miałem wolne i tylko czekałem później pod koniec dnia, jak przyjeżdżali zmęczeni, żeby poopowiadali co było. Świetna przygoda, mówię, sprawdzenie siebie też nawet jakoś językowo. Sam jesteś po drugiej części świata. Jako że była to międzynarodowa edycja, to każdy miał swojego tłumacza. Ja dostałem taką bardzo fajną dziewczynę, Polkę, która tam siedziała już paręnaście lat w Nowym Jorku, natomiast uznali, że nie jest potrzebna, bo mój angielski jest na tyle okej. Także to też było miłe, wiesz, sprawdzić się w boju. Mówię, co innego oglądać Netflixa z napisami, mówić, ale jestem niezły, niż tak właśnie w boju, tak jak teraz, kamery, Jupitery. No ale to chyba po to pojechałeś też, nie? Nie pojechałeś po zwycięstwo, żeby Nie, zwyciężyć. absolutnie, Coś to też w tylko ogóle... obczaić, nie? To też pokazuje, Amerykanie są właśnie tak bardzo nastawieni na zwycięstwo w tym programie. Przyjechałem tutaj, żeby wszystkim skopać dupy i wszystkim pokazać, że jestem najlepszy i wiesz, do końca samego pewność siebie. Jednak my chyba Europejczycy mamy więcej jakiejś pokory, dystansu do swoich umiejętności. Ja tam pojechałem przede wszystkim właśnie jako przygoda to jest. Nie? Kurczę, samo lot do Stanów i tam sobie posiedzenie chwilkę, to już jest kurczę super sprawa. Plus to, że... Jeszcze jak nie musiałeś za to płacić. Tak, to wiesz, plus to, że teraz co roku na Blade Show jest spotkanie weteranów Wykute w ogniu. I się spotykamy na takich schodach. Kiedyś to tam było 5 poziomów tych schodów było, dzisiaj jest cała klatka schodowa z 200 osób. Sami ludzie, którzy brali udział? Tych sezonów jest bardzo dużo. Ja mam jeszcze to szczęście, że byłem w 4. sezonie, kiedy faktycznie jeszcze były te wyzwania takie trudne, bo jak już tam w 6. czy 7. sezonie, wiesz, mieli rower i mieli zrobić damaz ze szprych, to już trochę tak showmeńsko zaczynało być, nie? Myśmy jeszcze mieli takie merytoryczne te... Czy obniżali poziom, żeby dla masowego odbiorcy było łatwiejsze do przetrawienia? Ale też, żeby właśnie jakaś kontrowersja była, nie? Tego typu rzeczy. Więc uważam, że naprawdę w najlepszym możliwym momencie byłem. Utrzymuję, powiedzmy, z tymi ludźmi jakiś kontakt, rozmawiamy sobie czasami, właśnie szczególnie z szalonym Francuzem. No ale to też właśnie Ci chyba otworzyło trochę tam na tamten świat nożowy. Tak. Tym bardziej, że to wyglądało tak, że nagranie było w maju, Blade Show był w czerwcu i ja na pierwszym Blade Show jak pojechałem, nie mogłem jeszcze nic mówić, że byłem na... Bo była emisja dużo później. klauzula była, tak, emisja była gdzieś tam w listopadzie chyba dopiero, nie? Więc już tak świeżbiło, żeby się pochwalić, ale jeszcze wtedy nie byłem, jak były te zdjęcia wspólne, to jeszcze nie poszedłem, żeby żeby nie było spalić, wiadomo, że jesteś, tak. że byłeś. Oprócz Wykute w ogniu, co jeszcze? No bo masz tych przygód trochę, przez 20 lat kurczę robienia noży, to co jeszcze Ci tak zapadło w pamięć? Zażarło u mnie to, że ja odszedłem z tego korpo,
na rzecz robienia noży i to tak w pewnym momencie w mediach byli ludzie tym zainteresowani. No tak, Marcin Prokop z Tobą robił wywiad, Marcin nie? Prokop ze mną robił wywiad. To on będzie teraz wicemarszałkiem Sejmu, słyszałem, jak Hołownia został marszałkiem. U Tomka Drwala też byłem, nie? No. Jest to w miarę ciekawe, więc ludzie chcą czasami tego posłuchać. Ja na początku miałem z tym problem, żeby o tym opowiadać, ale uznałem, że właśnie lepiej chyba jak się z pierwszej ręki jakieś informacje powie, niż żeby ludzie jakieś domysły robili, nie? Gorzej będzie, jeżeli ktoś pójdzie Twoim tropem, zrezygnuje z roboty i będzie chciał zrobić jak Ty i mu nie pójdzie, bo możesz mieć kogoś, wiesz, że będziesz rentę płacił, nie? Oby nie, ale no była to Ryzykowna decyzja. najbardziej ryzykowna chyba decyzja w moim życiu i wydaje mi się, że jakbym ją podjął rok wcześniej, to by mogło nie pójść, bo ja jednak jeżdżąc do korpo cały czas robiłem te noże, żeby to jakby to się zazębiło. A jakbym to rok później zrobił, to może bym już to przegapił, nie? Także wydaje mi się, że w najlepszym akurat tak możliwym się momencie, tak. Przeszedłeś. Ryzyko zawsze istnieje i stres zawsze istnieje, tym bardziej jak odchodzisz z roboty, która jest pewna, stała, dobrze płatna, znasz się na niej, robisz to dobrze. I jednak poszedłeś w nieznane, robiłeś sobie Poszedłem gdzieś w tam po godzinach, nieznane. Jak wszystko idzie dobrze, trzeba myśleć już o kolejnych rzeczach, kiedy jest ok, a nie właśnie jak się coś zaczyna kończyć, sypać, wtedy nagle na szybko szukać jakiejś Tak, bo jesteś dodatkowej desperatem ścieżki, bo wtedy, nie? wtedy można popełnić głupi błąd, a nie ma miejsca na błędy. To było 7 lat temu. Tak. Z perspektywy 7 lat jesteś super zadowolony, czy coś zrobiłbyś inaczej? Jestem bardzo zadowolony. Myślę, że nic bym nie zmienił. Tak? Okej, na początku może trochę za dużo pracowałem, bo jak to powiedzmy to Nie miałeś odbicie stopu było, po południu? nie miałem stopu, było 12-14 godzin na dobę w warsztacie. Czwartek wieczorem po prostu odcinka była, w sobotę, znaczy w piątek już czasami nie miałem siły, żeby wstać do pracy. Po prostu byłem tak już zmęczony, wycieńczony. 12-14 godzin jednak na stojąco, nie? Tak, tak. No ale wiesz, była ten pęd, ta chęć zrobienia, po prostu w końcu mogę robić strach na co mam też ochotę. trochę, nie? Trochę strach, oczywiście. No ale jeśli mówię, macie coś swojego i to jakoś rokuje, to pomyślcie, warto. Życie na własnych warunkach. Wolność, nie? Jak to powiedział kiedyś mój kolega, że to jest wolność, ale ona bardzo dużo kosztuje. Bo ludzie myślą, że ja po prostu uśmiechem na twarzy od rana do wieczora sobie robię. Nie, jest masa rzeczy w ogóle dookoła, wiesz, księgowe, ZUSy, SRUSy. Jest dużo rzeczy, które czasami nawet odbierają chęć, ale trzeba iść do przodu, no. Trzeba to przepracować Jak przyjemność jeszcze wciąż jest ważniejsza i mocniejsza niż te minusy. Bałem się bardzo jest wypalenia, dobrze. bardzo się bałem wypalenia. Czy po 2-3 latach to dalej będzie sprawiać frajdę. Nie było żadnego takiego momentu, że wiesz, kurde. Czasami są chwile zwątpienia, trzeba sobie zrobić dzień wolny, nie wiem, pojechać na strzelnicę, przejechać się samochodem, motocyklem, odpocząć od warsztatu, żeby tam wrócić znowu. Zawsze się zdarzają chwile zwątpienia. Jak jeszcze czasami rozmawiam z kolegami, którzy, wiesz, okazało się, że można zjeść zupę bez opiłków, nie? I wtedy im zazdroszczę, ale to tak jak mawiają, trawa z zieleńsza po drugiej stronie. Tak. Nie no, nie zmieniłbym tego. Czasami po dupie się dostaje, ale wtedy wiem, że sam coś zepsułem, jak dostaję po dupie i mogę nie za być kogoś, zły nie? tylko na siebie, a nie, że jakieś osoby trzecie są odpowiedzialne za jakieś moje potknięcie. Nie? A co ty nosisz w kieszeni? Ja w kieszeni. No pokaż, Odłożę bo to. robimy ten what's in your pockets. A to jest w ogóle, ja wnoszę w kieszeni małego Fixeda, już od bardzo dawna. Jak to mówią, szef bez butów chodzi, więc dopiero po ładnych parunastu latach zrobiłem sobie nóż, przy czym popatrz, to jest... Został mi kawałek Elmaxu. Wiecie co? Pokaż. Okazuje się, że po 20 latach robienia noży niektórzy nie wiedzą, gdzie się robi nocza do ostrzenia. Tak, Coś dokładnie. ty z nim zrobił? Na Wiesz pręcie? co, mówię, to jest Elmax na wklętym szlifie, więc nie jak szalony. Natomiast nie nadaje się do batonowania. Jakaś buczyna była twardsza i batonowałem, taki piękny kawałek odstrzelił. Przez pierwszy miesiąc mnie to wkurzało, a teraz po prostu mam trochę mniej ostrza użytkowego. Natomiast mówię, kupiłem sobie w Stanach na Blade Show pochewkę. A ten klips jest fajny. Tak, to jest mandaloriański wzór, przy czym to było zanim to było cool, bo ja mam tą pochewkę już też ładnych parę lat. I ja po prostu kupiłem pochewkę i do niej sobie zrobiłem nóż. O, ciekawa Tak. ten. I mówię, ona ma tego klipsa, także wkładasz sobie tą pochewkę tutaj i masz zawsze małego Fixeda w kieszeni, który nigdy nie wypada, nic. Także powiem Ci, że dużo lepsze rozwiązanie moim zdaniem niż folder. Nie wiem, jestem chyba staroszkolny w tej kwestii, jednak Fixed to Fixed. Często robisz z Elmaxa? Nie, powiem Ci, że rzadko? zrobiłem parę noży z Elmaxa. Ciężko, czy co? Nie, powiem Ci, że lubię hartowanie selektywne, lubię powiedzmy trochę tej takiej duszy ognia, natomiast Elmax hartuje się w folii, bez szlifu,
później się go chłodzi tym sproszonym powietrzem, tak trochę bezdusznie się zrobiło. No, świetne właściwości tnące ma ta stali w ogóle, Tak. ale mówię, lubię proces robić od początku do końca sam. To hartowanie selektywne tych moich noży to też jest dodatkowa rzecz, bo jak masz bardzo twardą na krawędzi, którą potrzebujesz tej twardości, a grzbiet jest troszeczkę bardziej miękki, możesz coś Sprężysty, wygiąć. nie? Tak, dokładnie. No, to w nożach terenowych, tak jak w naszej branży, to tak, to jest ważne. No bo kruchy, nie? Nie Jednak, potrzebujesz twardy to tych kruchy. 60 Hz w grzbiecie, nie? No. Widzę, że Chivas Jak się w myślisz? tobie zakochał. Jak Pies ci myślisz? mordę lizał. Tak, może. No on się do tej Może, czapki nie. twojej uśmiecha. My mówię z ci. ten, Moje my z już wzajemnością zgarnął. się lubimy. Tak. Teraz pogadamy o clue. Każdy twórca noży ma proces rozwoju. No i Trolski był znany z niezbyt skomplikowanych głowni, z często, tak mi się kojarzysz, nie wiem czy to prawda, mogę się Niskiej mylić. jakości, Niski, wysokich cen. przepłacony, robisz noże drogie, ale za to... Tak, może nie było tanio, za to jest tępy. Ale mi się kojarzy tak, dosyć prosty, wysoki miejsca. szlif z papryczką, często z fikuśnymi materiałami na rękojeści, ta Yuma to się nazywa, nie? No, Yuma o jest- Jezu, a w dotyku to jest mistrzostwo Bo to jest tak, świata, że nie? narzędzie może cieszyć oko. Koń roboczy nie musi być uwalony gównem po samą grzywę, żeby był roboczy. Tak, dokładnie. Może być coś, co cieszy oko, No. a jednocześnie jako narzędzie... I tak mi się kojarzą noże Działa. Trolskiego. Zrobiłem lat temu z 8 pewnie reckę pożyczonego od kogoś, nie pamiętam, Big Game Hunter, Oj pamiętam. tak. Do dzisiaj jeszcze robię ten kształt, jest bardzo rozchwytywany. Fajny jest. Utylitarny nóż w 100% dla mnie, nie za duży. Bo ja nie mam noża od Trolskiego, bo jest za drogi, nie? No i teraz, zaraz będzie. I ciężko kupić. Ale teraz tak, pojadę u Ciebie na grupach, że jesteś biedakiem, a mnie, że robię chujowe i drogie noże. Że spoko. Czyli dobrze. Dogadaliśmy Nic się nie tak. zmieni. Jesteśmy jak chłopki z tego kubka. O, Mat i mat. nie jesteś projektantem, jesteś Nie jestem, twórcą, nie czy jesteś jestem. projektantem, Zazwyczaj szlifierzem, ja coś tam na ślusarzem? basgrole i widzę się z Ostapem, mówię Ostap, Przerzuć do kompa, a on wiesz, tutaj gumką zmarzę, tu doda 2 mm i to już jest inny nóż, nie? a basgrolisz w kompie, czy basgrolisz na papierze? Nie, mam swój kajecik. Tak? W Mam kajeciku? kajecik, nie jestem komputerowy pod tym względem, wolę gumkę, ołówek i jakieś tam tego typu. Analogowy, bo jesteś stary Tak, po a prostu. później ewentualnie jak to faktycznie już jakoś tam spełnia moją estetykę, to w tym momencie jakiś papier milimetrowy i może do jakiegoś kada, żeby to już tam jeszcze Bo na pociągnąć. przykład modelowanie 3D się nie bawisz, bo szkoda czasu. Nie już, umiem. Nie umiem, mówię, kartka papieru, papier wszystko przyjmie. Jest Kombu, jest Poltergeist, jest Ostap, którzy wyszli na świat ze swoimi projektami i dołącza do nich Trolski. Znaczy, nie, hola, bo oni projektują, No. a ja zrobiłem tak, że przerobiłem jeden z moich ulubionych fixedów, Mandu. Postanowiłem, że chciałbym zrobić wersję składaną tego noża, ale z racji zrobiliśmy Tour de Workshop, nie mam miejsca na jakąś maszynę i nie mam umiejętności. Musiałbym poświęcić dłuższą chwilę, żeby się nauczyć obsługi, stworzyć składaka, więc uznałem, że zrobię to tak, jak jest to bardzo często praktykowane w Stanach, czyli właśnie, że maker jeden ze swoich projektów fixeda zleca wykonanie noża składanego. Aha, czyli to nie, że na przykład zgłosiła się do Ciebie firma, że może byś coś dla nich narysował, tylko Ty sobie wymyśliłeś? Ja będąc w Stanach wylądowałem razem z Ostapem i Brr właśnie na kolacji z ludźmi, którzy robią takie rzeczy i uznałem, że nie czekam 2 lat, bo ja generalnie bym jeszcze poczekał 2 lata, bo 3 nie czas i w ogóle Rafa powiedział, rób to teraz, bo teraz jest czas. Michał dogadał się z Bestechem i w Bestechu zamówił, to się nazywa batch? Partia? No partia, tak. Batcha. Wysłałem im po prostu projekt już. Składanej w wersji Mandu, bo Mandu jest Tak. ślicznym nożem fixtem, nożem z głownią stałą, No tylko że jest taki- ciężko dostępny, no i najtańszy nie jest. No tak, masz rację. No tak. Więc też postanowiłem właśnie, że ten składany nóż będzie taki bardziej dostępny. Nagrywamy to wcześniej, bo nagrywamy to w listopadzie, bo tak się udało spotkać. Ale jak Tak. Wy to oglądacie, to znaczy, że albo właśnie rusza, albo ruszyło przed chwilką, czyli noże dojechały do Polski, Tak.
Ogarnąłeś sprzedaż. Sprzedażą będzie się zajmować kapuga.pl. To właśnie oni to będą ogarniać, dlatego się do nich odezwałem. A, bo czyli są... ty masz w nosie, że nie będziesz musiał tańczyć przy sprzedaży, ale zostawiasz sobie partię. Zostawiam sobie partię, natomiast mówię, zdecydowałem się na chłopaków, bo są małą firmą. Poznałem ich ładnych parę lat temu, kiedy chyba jeszcze nawet w korpo robili też, czyli bardzo przeszli podobną drogę jak ja i uznałem, że nie chcę współpracować z jakąś ogromną firmą, gdzie będę jednym z maili w inboxie, tylko raczej z chłopakami. Chodzi o tą etykę w biznesie. Ja lubię małą łyżeczkę, ale własną, także nie będzie tego noża 15 000 sztuk, albo tam poproszę pół kilo mandu, tylko też nie będzie ich dużo. Zobaczymy, jak się w ogóle ten pierwszy batch sprzeda. Folder, który narysowałeś i zamówiłeś w Bestechu, wziął się jako ewolucja, mniejsza ewolucja tego Fixta, tak. czyli On i tak mandu jest nie za duży. składanego. Jest takim właśnie nożem, że jak się w schronisku wyciągnie, żeby sobie kanapkę zrobić, to nikt nie nerwowo nie ma sięga po faktora, telefon, nie? żeby zadzwonić, że tutaj zaraz coś się będzie działo. To taki mały właśnie też czubek jest taki. No ja lubię On taki ostrza z liściowaty brzuszkiem, jest, nie? dokładnie taki nesmukowaty jest. I uznałem, że chciałbym zrobić właśnie składaną wersję, może nawet jeszcze ciut mniejszą. Nóż na co dzień, nie do jakichś zadań bojowych, tylko tutaj nawet blokada. Zresztą możemy przecież sobie wziąć teraz po sztuce, nie? Tak. Kurde, wziąłeś tego, co mi się najbardziej podoba, to ja masz. wezmę czerwonego. Tak? Dobra. No. Słuchaj, no generalnie blokada to jest double detent. Tak, bo Uznałem, on że nie jest blokowany klasycznie, czyli nie ma backlocka, nie ma Tak. innerlocka, nie ma frame musisz go locka. złamać tak tutaj i się zamyka, Tak. nie? Ale to tak dosyć trzyma, kurczę, Wiesz co, tata. do tych zastosowań ta blokada jest wystarczająca w zupełności. A pokaż mi tego na chwilkę. Tak jak, możesz porównać. No bo faktycznie, on jest tak kształtowo, nawet ten flipper tutaj jest w tym samym kształcie co jest, tylko wiadomo, Tak. jest trochę większy, no bo Tak. musi być się też wygodnie otwierać. No spoczko. Zależało mi na wielkości głowni takiej, żeby na przykład w Wielkiej Brytanii też chyba nic się nie stanie, jak będziesz miał ten nóż w kieszeni, tym bardziej, że jest blokada taka. Ale jest otwierany jedną ręką, to nie wiem, bo tam oni mają naprawdę totalnie chore już te Ale na przykład przepisy. wiem, że w Niemczech też długość głowni jest chyba Tak, bo tam jest chyba do priorytetowa. 3,5 cala, tak? Czy Tak, do więc 3 cali? on się tutaj łapie bez problemu. Wdzięczny nóż, D2 i karta na rękojeści, tak żeby właśnie koszta go nie zjadły na samym starcie, bo można było jakiegoś Magna Carta można dać. powiedzieć, bo faktycznie, nie gniewaj się, ja to rozumiem zupełnie i nie, że Cię tam, wiesz, w jakiś sposób neguję. Nie masz najtańszych noży, nie robisz najtańszych noży, szanujesz swoje nazwisko, pracę, jesteś rozpoznawalny, robisz to długo, to wszystko też kosztuje, nie? I to wiadomo, jak ktoś tego nie rozumie, to w ogóle pewnie nie zrozumie branży customów, nie? I noży ręcznych robionych, Tak. no ale to pewnie nie trafi na ten film. Ale ten nóż będzie dostępny dla zwykłego zjadacza chleba. Tak. W sklepie będzie za ile na półce do kupienia? 349 zł z tego, co się To orientuję. normalnie, za nóż z D2 to czy Kershaw, czy jakieś Chińczyki pokroju Petrified Fish, czy coś, to są podobne pieniądze, nie? Tak. No, wiesz co, nie A chciałem... będzie papryczka, bo tu jest napis trollski prototype Tak, bo to papryczka. są 3 sztuki, które mi przysłali, natomiast będzie papryczka, będzie troszeczkę większa. Jest spójny z moją wizją nożową, więc materiały są Czyściutki, przystępne. nie fikuś na rękojeść, Tak, mi się to tak. podoba. Ja go nie używałem, ja go oglądam tylko, więc nie powiem Wam jak ten, bo jakbym miał jedną sztukę z napisem trollski prototype, to przecież by się nic nie stało, na przykład tą brązową. Żeby się nic nie stało. Ja go ostatni miesiąc miałem w kieszeni, na Tak? rejs go wziąłem. A, to używany. Ten mógłby być używany. odbity. Czemu double detent? Bo są 2 detenty po 2 stronach ostrza. Jak byś się przyjrzał, jak go teraz otwierasz, to Aha. nagle 2 blaszki zaskakują. 2 detenty trzymają zamknięcie tej blokady. A zamknięcie, widzę faktycznie a z obu zamknięcie stron, drugie to okej. jest, te detenty wpadają w odpowiednie... Rozumiem, czyli masz po prostu 2 kulki po obu stronach i 2 dołki w głowni. dokładnie. Okej, rozumiem teraz. Dobra. Ja to wiesz, się nie znam, to tak. Także będzie 5 wersji kolorystycznych, teraz mamy 3. Bo jeszcze oprócz tych będzie niebieska. Niebieski i pomarańczowy. Porówno zamawiałeś, czy jak zleciłeś zrobienie, to na przykład jakoś tak tych więcej, tych mniej? Nie, porówno. Porówno. Wiesz co mówię, to jest pierwszy batch, to jest dla mnie całkowicie nowa materia. Brązowy zejdzie pierwszy. Zakład? No, I pomarańczowy Michał też jest fajny, twierdzi, nie? że czerwony będzie takim. No czerwony z czarnym bestsellerem. też. Czerwony z czarnym to jest zawsze dobre połączenie No, kolorystyczne. to prawda. Ale jest spoko, jest zrobiony zresztą bez tech umi, nie? Tu masz mi kartę, bo jest chyba tam z 7 gramów lżejszy, nie? To jednak G10 swoje waży. Czy ona była mocno jaśniejsza, jak go wziąłeś do Nie, ręki? nie była dużo mocniejsza. Ja sobie tylko go rozkręciłem i sobie
Scotch Brightem to troszeczkę tą rękojeść spolerowałem, ta jest taka bardziej matowa, lepiej trzyma. Tak, to jest taka zobaczyć, jak to bardziej będzie gładka, wyglądać, więc no. naprawdę Ale ten kolor jest fajny, bo jest taki brązowy, nie ma takiego jakby, jak czasami brązowe mi karty mają taki nalot taki mleczny, jasny, nie? To tu jest spoczko, no. Planuję, mówię, część z tej partii mojej w jakiś sposób kustomizować, może jakieś drewno Łożyska? stabilizowane. Tak, są łożyska Ceramiczne? tutaj, ceramiczne. Dlatego wybrałem też Bestech, bo jakościowo bardzo mocno poszli do przodu. No. Zjadają, mi się wydaje, dużo takich firm bardzo znanych i renomowanych, które troszeczkę zaspały i jednak jakaś tam rewolucja chyba się w ciągu ostatnich 5 lat jednak tutaj odbyła. To prawda. Wiadomo, te firmy renomowane mają swoich fanów marek. Ale Sam raz na jestem jakiś też czas tam trzeba fanem. dać coś nowego fanom, nawet Ale tym najbardziej Chińczycy zatwardziałym. hulają. Odrobili zadanie domowe, jak to mawiają. Skąd pomysł na nazwę Mandu? Pomysł padł, bo to mówię, no dużo wcześniej ten powstał. A kiedy on był? Kiedy zrobiłeś pierwszy ten z Solaka? Myślę, że około 2 lat temu ten projekt no. zacząłem robić. Jest to taki w miarę świeży. Teraz już myślę o czymś nowym. Na pewno też trochę mandu, chociaż ty powiedziałeś, że to jest jakiś pierożek po koreańsku. Bo ja Dzisiaj się sprawdziłem, ja dowiedziałem. mówię, dlaczego to się nazywa Mandu, nie? Okej, Google, Mandu. Koreańskie pierożki z mięsem i kapustą. Mówię, spoko. Jest coś takiego, że jak go projektowałem, to dużo oglądałem z dzieciakami Mandaloriana i tam w skrócie Mando jest, natomiast uznałem, że nie chcę tak całkowicie zapożyczać nazwy, bo to jednak jest czyjaś własność, więc troszeczkę ją zmodyfikowałem, a jednocześnie kształt mi się trochę kojarzy z zbroją. No. Jest dużo takich obłości, ten jego statek Slave też był taki właśnie bardzo ciekawy designersko, no i jakoś tak siadło. Mały edec, w krótkich spodenkach nie będzie zrywał gaci z tyłka, a jeszcze jakbyś zrobił na przykład, ja nic nie mówię, tylko mówię, jakbyś sobie wziął, nie wiem, jakbyś tam miał czas z 10-50 sztuk i robił tuning, to i Gentleman's Folder z tego by był taki, wiesz, do A czy marynarki. można by Jakiś, głównie wiesz, zrobić z jakiegoś damastu coś tam? nie, wiadomo? ale nie, że z damastu, tylko na przykład zrobić tuning, wiesz, okładki na przykład zmienić na jakiś taki, A to o tym myślałem, jakieś drewno Nie? stabilizowane, jakiś karbon. to by, Myślę, że bez problemu coś takiego będzie. Tym bardziej, że nawet jeszcze tutaj widzisz, jest zawieszka na koralik, tak. więc też myślę, czy docelowo tutaj jakiegoś małego customowego koralika dla parunastu sztuk nie zrobić. No, No zobaczymy. wiesz, no, te noże, pierwsze sztuki będą się sprzedawały dla ludzi, którzy cenią Twoją robotę. Firma to robi, ale jakbyś jeszcze tą maznął ręką, to myślę, że to może mieć sens. Czyli ja ci mówię, Znaczy to dla jest mnie miałoby sens. całkiem nowa Nie wiem, czy mam rację. płaszczyzna działań dla mnie, No. także wiadomo, że trzeba, jak to mawiają, liczyć na najlepsze, a przygotować się na najgorsze. Więc tak do tego podchodzę. Zobaczymy, jaki będzie odbiór, czy ludzie nie poczują się jakoś dotknięci, że wiesz, ktoś zrobił. Część się poczuje dotknięta, że chcesz sprzedawać noże za pieniądze. To jest inna historia. No słuchaj, no już żeśmy o tym dzisiaj rozmawiali. No, są tacy ludzie, będą, życzę im jak najlepiej. Karmę Trzeba czyścisz? się skupić na sobie i robić. słusznie. Wiesz, i jak tam ktoś czasami coś źle mówi, no to jejku, no ma do tego prawo, nie? Tylko Czy najlepiej słusznie, czy niech to w niesłusznie, oczy to już- powie, bo często to zapominają o tym, nie? Że to najlepiej by było. Zielona mi karta. Niebieska mi karta, brązowa i 2G10. Tutaj się zdecydowałem na takie odważniejsze kolory, bo wiem, że Pomarańczowy i czerwony. No. No czerwony z czarnym wygląda fajnie. I głównie masz tak, w zielonym będzie piasek, piaskowana. wydaje mi się, że każda jest piaskowana, czy tam szkiełkowana. Kwestia jest koloru głowni. Tu mamy czarną, Tak, tu mamy chyba takiego Stonewash lekko? tak, ciemny grafit i No. jasny grafit. tak. I będą te 3 zestawienia kolorystyczne. I uznałem, że mandu też bardzo często powstaje właśnie najpierw kąpiel w chlorku żelaza, a później w bębnie stonewashowany, bo jakoś taka surowość pasuje do linii tego noża. Nie zawsze robię wersję z ładną satyną tam do papieru 1000, tylko właśnie raczej stawiam na taką pierwotność tego projektu. Kiedy zacząłeś temat, jak byłeś w Stanach? To było kiedy? Czerwiec. No i teraz masz prototypy od miesiąca, tak? Szybko poszło. Robienie z Kurczę, nimi interesu szybko. jest, powiem Wam, bardzo przyjemne. Dużo się bo musiałeś natańczyć? do momentu, kiedy został mi tam, powiedzmy, przysłane zdjęcie prototypu, około 170 maili żeśmy wymienili. Są bardzo rzeczowi, niczego nie zostawiają przypadkowi i zawsze odpisują, naprawdę to jest... Tak? Dobry kontakt, że w sensie nie jesteś zawiedziony, że Tak, tam nie, jak powiedzieli, że prototyp będzie na początku września, to był na początku września, po prostu nawet 2 dni przed terminem przyszła paczka. Kurczę, Także- to nieźle. Ale to co ty musiałeś zrobić? Musiałeś na przykład wysłać im nóż ten? Czy musiałeś im Nie, wysłać ja wysłałem rysunki? razem z Ostapem, żeśmy przygotowali Dokumentację Ostap w tym jakąś? komputerku, wiesz, szybciutko działa. Tak, więc on zrobił tak, że namalował go i już później zrobił oś, w której będzie się składał. Aha.
I oni zaczęli to później, pierwsze chyba 2 tygodnie trwało, kiedy oni to sobie wrzucili do siebie na komputer, już w swoim programie zrobili jakąś wstępną, pierwszą wizualizację. Podprodukcję. Już na razie taką wstępną bardzo, później podprodukcja jeszcze chyba była kolejna. Wiadomo, zapytania o wszystkie możliwe kolory, jakieś nieścisłości, coś by tu zmienili, bo maszyna lepiej zadziała, jeśli tutaj będzie przesunięte pół milimetra. Także nawet o takie pierdółki informowali. A dlaczego w ogóle się zdecydowałeś, żeby on nie miał takiej klasycznej blokady, jak zazwyczaj mają foldery, tylko właśnie te 2 detenty? Bo lubię być czasami nowatorski, tym bardziej, że wszyscy mają te blokady, te frame'y, czy te... No to będzie na pewno nóż dla takich ludzi trochę bardziej świadomych, nie? Że wiesz, że wiedzą, że na przykład wiesz, nie mogą zrobić z tego spine test. Jeśli ten się jakoś tam dobrze otworzy, to, bo jest jeszcze wersja XL tego, ona jest tak powiedzmy tyle większa, może byśmy wtedy zrobili z jakimś frame'em. Może z No bo to też na pewno będzie inny koszt produkcji, jak będzie blokada taka, wiesz, duża. Tak, tak. A ja chciałem właśnie tego batcha pierwszego zrobić taki tani nóż dla wszystkich, więc też dlatego ta blokada. Tym bardziej, że tam powiedzmy ostatni parę noży z tą blokadą dał do pochodzenia i bardzo mi się spodobała praca tej blokady. Mówię, ten nóż jest też na tyle mały, że nie będziemy nim coś podważać, batonować, więc ta blokada moim zdaniem jest w zupełności wystarczająca do tej wielkości noża. Z mojej perspektywy, z perspektywy zwykłego zjadacza chleba i wiesz, tam gdzieś miłośnika, no to jest, moim zdaniem to jest dobre posunięcie w ogóle, że wiesz, będzie można kupić za 350 zł nóż z papryczką, nie? I że wiadomo, że to jest twój projekt, wiadomo, że nie jest zerżnięty, tylko że ty to zamówiłeś. No, mówię, makerzy na całym świecie tak robią. Ja też się trochę krygowałem, że nie, no jak to tak nie wypada, nie będę ludzi oszukiwał, że jest papryczka na nim, ale no mówię, zobaczyłem, że sam tego nie zrobię, więc trzeba było poprosić kogoś o pomoc. No ale to spoko, nie? Nie mam jakichś w ogóle wyrzutów, że coś takiego powstało. Zobaczymy, jak to się przyjmie. Cieszy oko i cieszy rękę, jak jest mały, nie za duży, nie? Taki... Nie, jest taki przyjemny, no. Zwracam na to uwagę, weryfikując jakby poręczność narzędzia przy krótkich spodenkach bez paska i w nerce, nie? Bo to też czasami na przykład duży nóż, to możesz nerki nie zapiąć, bo on jest za wysoki coś, a tego i schowasz do nerki spoko i wrzucisz nawet luzem do kieszeni, nie na klipsie, tylko wrzucisz do cargo i też będzie spoko, nie będzie przeszkadzał, nie będzie walił tam w tej kieszeni. Mówię, ja tyle lat już robię i używam noży, że ta wielkość to jest dla mnie naprawdę na co dzień. I do żarcia nawet bułka, dokładnie, coś. kanapka, bułka, przecięcie jakiejś zgrzewki z wodą, wydłubanie czegoś. Dosyć szeroka głownia. Tak, ja lubię jednak. A jaka jest grubość? Bo on nie jest jakiś super gruby i będzie fajnie ciął, na pewno, na 100%. Wydaje mi się, że to jest około 3 mm. Chyba tak. I ten Ale szlif szeroka wysoki. głownia, wysoki szlif. No bo na co dzień tak naprawdę noża się używa do cięcia, nie? No używałeś przez miesiąc. Jesteś tak uczciwie zadowolony? Jestem uczciwie zadowolony, czasami nawet sprawdzałem kieszeń, czy go mam, bo mało go wystaje po pierwsze, tyle go wystaje, po drugie jest lekki, nie? No właśnie, bo ja tak patrzyłem, mówię, o kurczę, dlaczego nie deep carry? Ale tutaj jest centymetr, nie? Tak naprawdę zostaje. On jest mały, lekki, dopóki nie będziesz Będzie miał za tej co złapać, jak go wyciągasz też, nie? czerwonej, żółtej czy pomarańczowej, to tam zielona czy ta brązowa, to tam nawet nie świeci. Jeszcze fajnie, że klips nie jest srebrny, tylko jest taki też właśnie, Nie, no ja matowy. nie lubię, jak za dużo świeci, więc... Klips jest stalowy też? Tak. Ten backspacer tutaj fajnie, kurczę, naprawdę umieją. Oni tak jak mówisz, odrobili cholera lekcje jak diabli, nie? Mówię, to potwierdzam, znaczy uważam tak samo jak paru moich kolegów, że Chińczycy, my jesteśmy Chińczykom potrzebni jeszcze tylko i wyłącznie do designu. Bo oni masę rzeczy są w stanie zrobić bardzo dobrze, ale dalej jeszcze potrzebują tego zmysłu estetyki ludzi ze starego kontynentu. Oni czasami jak zrobią takie projekty, wrzucą swoje, to widać, że na pewno to nie jest w gustach właśnie naszych, nie? Może tam w Azji, nie znam tego rynku, może tam to działa, Jest ale troszkę topornie, nas, tak, nie? takie dziwne kształty, wiesz, oni tam to dziwne, tam odwracają, cudują. U nas to, no wiadomo, gusta są różne, ale czasami ciężko to tak zaakceptować, że to jest taki, no my wolimy klasyczne kształty, nie? Tak, ja uważam, On jest fajny, jeżeli ja chodzi jestem o troszeczkę kształt. konserwatystą, jeśli chodzi o noże. Dużo ludzi mi to właśnie też zarzuca, że wszystkie moje noże są takie same, nie? Ja dużo chodzę Jak po masz lesie, ulubioną formę? nóż potrzebuje wspólnego mianownika tej użytkowości. No, w nożach już chyba wszystko zostało wymyślone. Chyba tak, no. Łącznie z niektórymi rzeczami, które nie powinny powstać. Tak bo jak są wychodzę z okropne. założenia, że wszystkie dobre filmy już powstały. Teraz to już jest tylko ewentualnie powielanie pewnych schematów, mieszanie ich. Tak samo z moim zdaniem z nożami, że teraz to już jest naprawdę tylko jakaś tam lekka modyfikacja formy, ale te największe kamienie milowe już zostały osiągnięte.
Tak jak z uważam. muzyką tak samo, nie? Tak, no to dlatego słucham muzyki z lat 90. Witajcie na 80. podcaście dwóch starych dziadów narzeka na wszystko, co tylko się teraz pojawia nowego. Kiedyś to było, Kurwa! teraz to nie jest. Kiedyś były czasy, teraz to nie ma czasów. Ale też pewnie w aucie słuchasz 90s muzyki. No nie? kurczę, nie? No a i wiesz, u mnie to lecą Ironi tak naprawdę, No, Metallica, wiesz. No, To ta stara, nie? No, stanowię. No taka prawda, no. Metallica ale dobra. skończyła się po Kilemowi, wiadomo. Oczywiście, że tak. Pewnie się stresujesz, ale myślę, że nie powinieneś się stresować. Wiadomo, nie? Dla niektórych to będzie za dużo, bo niektórzy nie wyobrażają sobie kupienia noża droższego niż 50 zł. Nie ma się co dziwić, bo niektórzy nie są pieprznięci jak my. Ale dla wszystkich takich miłośników noży 350 zł, żeby powiększyć kolekcję, czy kupić sobie nóż użytkowy, nawet pierwszy lepszy, w sensie pierwszy, który nie jest bazarowcem i tak dalej, to 349 zł. Ale czas pokaże. Jeszcze jest do zaakceptowania, nie? Nadmiar teorii zabija ducha, ja mówię, nie? To prawda. Jak ludzie pytają, ile milimetrów nad krawędzią tnącą, grubość głowni co do 0,9 mm, czy tam 0,1, za dużo tych liczb, nie? Dobrze tnie, używam, a nie tam pełne technikalia. Znaczy ja na przykład jak robię reckę, to podaję te technikalia, bo niektórzy lubią wiedzieć po prostu. Często jest tak, że te wszystkie informacje, szczególnie te bardzo specjalistyczne, no one nie mają wpływu na użytkowanie. Absolutnie w sensie, nie mają. Użytkownik nie musi o tym wiedzieć, żeby... Im dłużej się siedzi w nożach i w ogóle czy to samochody, czy coś, tym mniej Cię interesuje jaki jest stopień sprężania w cylindrze, tego typu rzeczy, po prostu cieszysz się z jazdy i tak samo jest z nożami. To prawda. Ale do tego trzeba trochę czasu, trochę wody musi upłynąć w Wiśle, żeby każdy właśnie się połapał, że te technikalia są takie To nic złego, bezlitosne, nie? ale też nie trzeba wszystkich znać. Pewnie. Ja myślę, że w ogóle ludzie mieliby dużo więcej fanu z tego, co robią, szczególnie po pracy, gdyby sobie odpuścili i nie musieli na siłę, wiesz, dążyć do poziomu eksperta, żeby na przykład czuć, że Można mogą się czymś wypowiedzieć. cieszyć, nie wiedząc o tym Stary, wszystkiego. najbardziej i najwięcej przyjemności sprawiają mi rzeczy, na których się nie znam. Chodzenie do lasu, robienie filmów i zdjęć. A ja robienie noży. No. Chcesz jeszcze coś powiedzieć? Teraz to mnie zaskoczyło. Nie wiem, no. Fajnie, że przyjechałeś. Dziękuję, Żeśmy się dziękuję chyba za w dłuższą zaproszenie. chwilę się umawialiśmy, nie? Za 2 lata. Niestety przyjechałem na 1 dzień, więc to obiecane, co tam kiedyś mówiłeś, to nie dojdzie do skutku dzisiaj. No nie, bo... A przecież nie jesteś Musimy kierowcą. powtórzyć. Nie, ale będę prowadził później jeszcze. Aha, no tak. Chociaż, czekaj, jakby to dobrze policzyć. Ale rozmawialiśmy z Michałem, że może dobrym pomysłem byłoby, gdybym ja tu kiedyś wpadł i wiesz co, ja teraz na to wpadłem, patrz. No. Bo rozmawialiśmy, że powinienem kiedyś przyjechać i powinniśmy zrobić coś wspólnie w Akademii, w Trollski No jakbyś sobie Knives Academy. customa swojego zrobił pod siebie. Albo ja bym robił, albo moglibyśmy, bo masz 3 stanowiska, nie? To byśmy potrzebowali tak, potrzebowalibyśmy Ciebie, mnie z kamerą i 2 osoby, tylko to by musiały być osoby, które nie czują się na przykład spięte przy kamerze. Możesz dać ogłoszenie do swoich ludzi, że na przykład będziemy organizować akademii, ale jedno stanowisko będzie zajęte, będzie taki gruby, brzydki z brodą. Jak przyjeżdżają tutaj, to na brzydkich są przygotowani. Dokładnie. Wiedzą, na co Więc się to nie piszą. będzie szok, ale takich, którzy by się na przykład dali ponagrywać i byśmy w ogóle pokazali, jak wygląda u Ciebie taki weekend. Ja mam hamak, ja nie muszę tam spać w hotelu czy coś, bo Ty hotel im wynajmujesz, nie? Jak przyjeżdżają do Wiesz co, akademii. żeby się wyspali między pierwszym a drugim dniem i zjedli śniadanie. Tu są drzewa, hamaki Także regularnie. w razie czego i można by ten plan wcześniej tam przez lata można by uskutecznić też. Można nie? by. Tylko nie wiem, Nie jak wiem, niedziela rano wtedy. Wiesz co, zaczyna się niedzielę od satyny, a satyna na kaca jest dobra. I tym optymistycznym akcentem dziękujemy Państwu za uwagę. Na pewno to był jeden z najdłuższych filmów na kanale EDC. I najgorszych. I pewnie przepłaconych. Pozdrawiamy serdecznie z jaskini pewnego trolla znajdującej się na południu Polski. Myślę, że możemy powiedzieć, że to na pewno nie jest ostatnia wizyta w tej jaskini. Bo... Oby. Czekaj, dajcie lajka, suba i powiedzcie, co o tym myślicie. Tak. Yo, yo, yo. Sekcja komentarzy zostaje do Waszej dyspozycji. No i youtuber, nie? No. Nigdy tak nie powiem na swoim filmie, bo uważam, że jest to nieetyczne, żeby tak prosić Ale o dziękuję, doceniam. to. Aż mam z tego ubaw. Jak ktoś chce, to zrobi, nie? Tak naprawdę. Zresztą my, stary, nie oszukujmy się, my nie trafiamy do tej społeczności dzieciaków, która... No, ale Goryn to by chciał, działają. żebyśmy w ogóle nigdzie nie trafiali. Dlatego cieszymy się, że oglądacie. Dziękujemy, że byliście wspólnie z nami. Długo. To jest w trochę ogóle. chłodno, ale Rzeźko. mi się marzy. Zawsze jak gdzieś jestem, tak gdzie się coś dzieje takiego, to ja lubię slow-mo z iskrami, więc mam nadzieję, że jeżeli się pojawimy tutaj kolejny raz, to że będzie można Obiecuję sobie nagrać iskry. slow-mo z iskrami, bo slow-mo z iskrami jest zawsze
Może nie wiem, czy Wam się podoba, czy nie, ale mi się podoba przy nagrywaniu i przy montowaniu, nie? Byle nie leciały strony obiektywu, bo wtedy mam stan przedzawałowy. To mam wtopione w Tak? filtr. Tak. No, za blisko. Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Szacuneczek.